Zaprawdę nie masz nic wstrętniejszego nad monstra owe, naturze przeciwne, wiedźminami zwane, bo są to płody plugawego czarostwa i diabelstwa. Są to łotry bez cnoty sumienia i skrupułu, istoty, stwory piekielne do zabijania jedynie zdolne. Nie masz dla takich jak oni między ludźmi poczciwymi miejsca, a owo Kermoren, gdzie ci bezecni się gnieżdżą, gdzie ohydnych swych praktyk dokonują, starte być musi z powierzchni ziemi, a ślad po nim solą i saletrą posypany. Nigdy nie ma drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie. Bywaj. Wiedźmin Geralt narodził się w grudniu 1986 roku, gdy pierwsze opowiadanie o białowłosym łowcy potworów opublikowano jako pracę konkursową w miesięczniku Fantastyka. Podobno jego autor, Andrzej Sapkowski, z wykształcenia ekonomista, nigdy nie wiązał swojej przyszłości z pisaniem książek. Na pomysł udziału w konkursie wpadł, jak sam twierdzi, trafiając przypadkiem na egzemplarz Fantastyki, w której lubował się jego syn. Choć dość dufnie planował swoje zgłoszenie tylko po to, by wziąć nagrodę, podziękować i pożegnać się, to nawet on sam nie mógł przypuszczać, że jego dzieło przypadku stanie się krajowym fenomenem. I choć Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego zdobył we wspomnianym konkursie dopiero 3. nagrodę, to szybko zyskał grono wiernych sympatyków. Proszę, przygotowany jestem. To jest Fantastyka, w której po raz pierwszy pojawił się Wiedźmin. To jest grudzień 86 rok i to jest z polskiej fantastyki Wiedźmin. I jest autograf pana Andrzeja tutaj. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Praca nadesłana na konkurs fantastyki. Proszę bardzo. Najniższą dziś temperaturę w Polsce, minus 32 stopnie, zanotowano w Parczewie na wschodzie kraju. Do 27 stopni poniżej zera spadł słupek rtęci na północnym wschodzie, a do minus 18 na południowym wschodzie. Wszystkie drogi pierwszej i drugiej kolejności zimowego utrzymania są przejezdne. Ja pamiętam, jak ja czytałem, to był numer grudniowy z fantastyki, ja miałem w styczniu, styczeń 87, czyli 30 lat temu. I pamiętam, była bardzo mocna zima była. Strasznie zima. Ja sobie siedziałem, wyłączyli nawet, pamiętam, wyłączyli prąd, ja siedziałem przy świecach i czytałem Wiedźmina. W zaledwie kilka lat saga o Wiedźminie stała się jednym z najważniejszych cykli powieściowych krajowej literatury. Tylko kwestią czasu było, by zaadaptowaniem jego losów do formy gier wideo zainteresowały się rodzime studia deweloperskie. Nazywam się Paweł Smyła, uczestniczyłem w produkcji Wiedźmina. Produkcja zaczęła się po skończeniu gry Katarzys. To była moja pierwsza gra, pierwsza współpraca z panem Adrianem Chmielarzem. Moja, że tak powiem, kariera zaczęła się właśnie w 1996. Katarzys było wydawane w 1997 i w tym momencie zaczęły zaraz iść prace nad Wiedźminem. Zajmowałem się wymyślaniem, modelowaniem postaci oraz ich animacją. Jako pierwsze swoich sił postanowiło spróbować warszawskie studio Metropolis Software House pod przywództwem Adriana Chmielarza. W listopadzie 1997 roku w branżowej prasie ukazało się ogłoszenie informujące, że firma poszukuje pracowników do stworzenia komputerowej adaptacji hitu, która ostatecznie nigdy nie powstała. Do dziś na temat tego przedsięwzięcia zachowały się jedynie skrawki informacji. Chciałem pokazać teraz oryginalne szkice z Wiedźmina, mojego kolegi, z którym współpracuję 20 lat przy grach, przy różnych projektach. To są jego szkice, tyle, że Wiedźmina. 2 są oryginalne, a 2 są niestety kserami, które w tej chwili nie są do końca... Skany lepiej wyglądają. Wygląd postaci, same ich proporcje czerpałem, tutaj też to była sugestia Adriana Chmielarza, żeby się wzorować na bijatykach z konsol, z PlayStation. O ile dobrze pamiętam, to był Tekken 1
że tak powiem, jedynka, one takie, te w tych bijatykach, one były takie fajne, masywne, agresywne i taki był, że tak powiem, wzorzec dla nas. To była podobna technologia, co przy Resident Evil na PlayStation. Tam były generowane bardzo ładne jak na te czasy trójwymiarowe sceny statyczne, o ile dobrze pamiętam, i ruchome tylko postaci. Czyli jak jest rzut, to Wiedźmin wchodzi, przesuwa się po pomieszczeniu i on jest trójwymiarowy, a tło jest statyczne bardziej. Mniej zdefiniowany był planowany system walki, o którym wiadomo tylko tyle, że miał być dodatkiem do bardziej rozwiniętego aspektu przygodowego. Gracz i przeciwnik mogliby wykonać atak i unik tylko przez określony czas, co miały symbolizować paski czynności różnych rozmiarów. Celem broniącego byłoby wstrzelić się w moment ataku swoim paskiem obrony. Im wyższy poziom doświadczenia, tym dłuższy pasek i większa szansa na powodzenie. Jeśli pomysł ten nie sprawdziłby się, planem awaryjnym miała być wariacja na temat Active Battle System serii Final Fantasy. Ostatecznie pomysły te nigdy nie zostały zrealizowane, bo gra została zduszona w zarodku. Jedynymi elementami, które przetrwały skasowanie projektu, są pojedyncze modele postaci opracowywane na Amidze oraz szkice koncepcyjne. Wszystkie modele, które ja robiłem, były robione na Amidze 1200. W programie Real 3D wersja 3 na Amidze 1200 z kartą tuba z procesorem 68030 z koprocesorem matematycznym. Zresztą amigowa wersja Reala była niesamowita. To jest żywcem, że tak powiem, z Amigi, tylko że przerzucona później do 3D Studio. Wiadomo, na DOSie wszystko chodziło. I tam animowane. Jako ciekawostkę jest to, że nie było animacji szkieletowej przede wszystkim, czyli postacie były dzielone na fragmenty, czyli każdy fragment postaci był podzielony, miał podpodziały. Tutaj widzimy Wiedźmina, mamy z takich ciekawostek, to ma sztylet, ma jeden miecz na plecach, nie dwa, ma kucyk, który miał być animowany, no i oczywiście nie miał rękawicy bez palców. Limit poligonów na postać to chyba było, o ile pamiętam, 1700 trójkątów, więc szału, żeby się popisać, nie było. Bo tak, Geralt zrobiony, oprych 1, oprych 2, to są nazwy chmielarza. Dziewczyna, Martwy Strażnik 1, Martwy Strażnik 2, Karczmarz, Strzyga. Martwy Strażnik to akurat ja dodałem do scenerii, bo stwierdziłem, że będą pasować. Zresztą mogę Martwych Strażników, oni dosyć ciekawie wyglądają. Przepraszam za kolor, ale to jest bezpośredni transport, który znalazłem. Widać, że ma wnętrzności wystające i wyżarte. Czyli jak się wchodziło w głęb lokacji, to się zaczęło coraz bardziej niepokojące. Pierwszy strażnik, który się pojawiał, to był ten. A on tu miał brak nogi. Tutaj wyraźnie wskazuje na jakieś zjadające stwory. A on był w zbroi, czego może nie widać teraz w tej chwili. No i ma hełm na głowie i złamaną włócznię. To jest pierwsza postać, którą się spotykało, jak się wchodziło w ten jaskinię lwa. Przed współpracą z panem Adrianem Chmielarzem tworzyliśmy razem z Irkiem przygodówkę taką trochę Lovecraftowską i ja trochę pomagałem przy tych lokacjach. Zresztą to widać, bo właśnie, tu jest karczma, oryginał Wiedźmina i teraz pokażę screenshot z naszej gry. To jest karczma z Czarnego Kruka, takiej przygodówki z elementami magii, horroru. Tam w trójkę pracowaliśmy przed przejściem, znaczy przed zaczęciem pracy w Metropolisie. To taki na pierwszych tłach są postacie, demony i takie inne. To jest Wiedźmin, a to jest wnętrze ratusza z Czarnego Kruka. Tu są na pierwszym planie stwory. Jest pewne podobieństwo, jest ten sam grafik, kto robił. Pierwsze jego doświadczenia to był Kruk, a później je przerzucił do tworzenia szkiców dla modelerów 3D do Wiedźmina. Specyficzny styl Ireneusza Koniora wyjaśnia też legendarną zagadkę, dlaczego Geralt nosił się na fioletowo w udostępnionych prasie screenshotach. Irek ma fazy malowania w różnych kolorystyce i w różnych stylach. I on
W pewnym momencie wszystko zaczął na fioletowe robić. Dobrze mówię? Tu jest fiolet. To jest kruka i tutaj mamy fioletu, ile fabryka dała. To jest powód. Mam taki okres w życiu miał. Także to jest akurat fajne. Miał też różne inne okresy kolorystyczne, ale ten fiolet, który się pojawia tutaj nie. Chyba jest fioletowy trochę stwór. To był taki moment, mam wrażenie, że on był taki już jak się pojawiły te tekstury i tak dalej. Tam no właśnie bardziej był zamykany już ten Wiedźmin, bo właśnie coś Adrian spojrzał i stwierdził, że jednak nie damy rady tego dobrze zrobić. Może się właśnie ten fiolet o tym zdecydował. Najmniej wiadomo natomiast na temat scenariusza gry i wygląda na to, że nigdy nie został on sfinalizowany. Prasie streszczono jedynie elementy prozy Sapkowskiego, głównie po to, by przybliżyć koncept Wiedźminów zagranicznym mediom, gdzie saga nie była jeszcze znana. No scenariusz to pamiętam, że była 4 kartka maszynopisu, o ile dobrze pamiętam. To nie jest dużo jak na grę tego typu. Wiedźmin miał jeden miecz i nie miał w ogóle srebrnego miecza. Dostawał na początku fałszywy srebrny łańcuch. Do walki ze strzygą można było się nieźle przejechać na tym urządzeniu, że tak powiem. Trzeba było odszukać w zamku i znaleźć prawdziwy srebrny łańcuch, który chyba umożliwiał w ogóle przejście strzygi. Niestety wszystko wskazuje na to, że ostatecznie idea projektu okazała się zbyt ambitna dla małego studia. Branża gier wideo w Polsce wyglądała wówczas zupełnie inaczej, do tego stopnia, że studiem Metropolis było w zasadzie tylko z nazwy. Pracowało się w domu, więc tam się tych ludzi spotykało, tych co trzeba, a nie wszyscy, cały zespół. A programistów to się widywało raz w życiu albo w ogóle z tym. To wszystko spajał i łączył Adrian. Wyczuwałem pewne zniechęcenie Adriana do projektu. Miałem takie wrażenie, że po prostu mu się nie klei całość, że nie wyjdzie to tak jak chciał. Bardziej prace trwały nad Robo Rumble i Gorkim 17. On był takim pobocznym bardziej, tak jak można porównać po projektem. Bo Chmielarz wspominał, że ma bardzo rewelacyjny projekt, jeszcze inny. I po prostu chyba przerzucił wszystkie zasoby na pracę przy innych projektach, żeby po prostu robić pieniądze. Ale on co innego powiedział, bo tam oficjalna wersja widzę jest, że z przyczyn sprzętowych, że sprzęt nie był wystarczająco rozwinięty na taki projekt jak Wiedźmin, co jest dosyć takim eufemizmem. Tajemnicą owiane są warunki licencji między Andrzejem Sapkowskim a Metropolis. Adrian Chmielarz wielokrotnie podkreślał, że zapłacono za nią śmiesznie małe pieniądze. Nawet on nie wie jednak, co stało się z prawami do marki po skasowaniu projektu, gdyż sam odszedł z firmy w 99. Błędną jest na pewno pogłoska, że przejął je CD Projekt po zakupie Metropolis, bo ten miał miejsce dopiero rok po premierze komputerowego Wiedźmina. Być może więc prawa do gry po prostu wygasły i powróciły do pisarza. Możliwe jednak, że znaleziono inny sposób na spełnienie warunków umowy. 16 stycznia 2002 roku komórkowa sieć Idea, dziś Orange, uruchomiła SMS-ową grę o przygodach Geralta. W niej, jak w pradawnych tekstowych grach RPG, wysyłało się tekstowe komendy, w tym wypadku w postaci SMS-a, a w odpowiedzi otrzymywało opis wydarzeń. W ten sposób, wysyłając kolejne wiadomości z poleceniami, rozwijało się postać i śledziło wydarzenia inspirowane opowiadaniami. Być może to właśnie wydanie tej prostej przygody umożliwiło wypełnienie warunków umowy. Niezależnie jednak od tego, co w rzeczywistości spowodowało powrót praw do komputerowej adaptacji Wiedźmina do Sapkowskiego, wiele wody upłynęło w Wiśle, nim po 1997 gracze usłyszeli znowu o Geralcie z Rivii. Red ruszył bodajże w 2002, ale chyba w 2001 pojawiły się pierwsze plany Reda i plany były takie, że Marcin Wiński i Michał Kiciński
uznali, bardzo słusznie zresztą, że będzie powoli kończyć się epoka dystrybutorów. Że do Polski niedługo wejdą ci główni gracze, wejdzie Electronic Arts, wejdzie Ubisoft, wejdzie może Activision i wtedy ich rola jako dystrybutora gier się skończy i dobrze było mieć jakiś plan zapasowy, a w zasadzie plan zapasowy, który stanie się głównym źródłem ich zysków i główną działalnością, czyli najlepiej jakby zaczęli sami robić gry. Jako że mieli dużą znajomość gier RPG, jako że CD Projekt wydawał gry BioWare'u, między innymi, czy też Interplaya, RPG, tak jak Baldur's Gate, jak Torment, jak Fallout, to postanowili, że dobrze byłoby zrobić taką grę, bo uważali, że skoro wydawali gry, to już w zasadzie już prosta droga do zrobienia gry. Trzeba znaleźć tylko temat takiej gry, trzeba znaleźć kogoś, kto ją zrobi, no później ją wydać i zbierać żniwo, być bogatym. CD Projekt Red to właśnie nawiązanie do Łodzi, jako że to było miasto robotnicze. Jeszcze pierwsze logo Reda to była taka fabryka na czerwonym tle, czy też w zasadzie czerwona fabryka. Miasto robotnicze, miasto powiedzmy, nie wiem, socjalistyczne, stąd ten Red w tytule. Tak, to było w Łodzi, w moim rodzinnym mieście. To mi bardzo odpowiadało coś takiego, a ze studiami mi tak średnio szło, więc taka wymówka, że pracuję na pełen etat, to było bardzo dobre, żeby je rzucić i już do nich nigdy nie wrócić. I pracowaliśmy w takim normalnym wymiarze godzin. To było wynajęte takie 2 pomieszczenia w biurowcu takim rozpadającym się w Łodzi. Zaczynałem właściwie od samego początku, kiedy powstał pomysł zrobienia Wiedźmina. Ten pomysł zrodził się w głowie głównie Michała Kicińskiego. To była bardzo ogólna idea, właściwie żeby uzyskać prawa, a potem założyć albo wykorzystać jakiegoś znanego dewelopera, przy jego pomocy zacząć tworzyć studio w Łodzi. Tym deweloperem był Sebastian Zieliński wtedy. Ja w 2002 roku zostałem zaproszony na taką rozmowę do jednej z warszawskich restauracji na temat tego, co mogło być tematem tej gry i żeby była jakaś burza mózgów odnośnie tego, czy licencjonować, czy tworzyć własny projekt i tak dalej. I wtedy po raz pierwszy spotkałem Sebastiana Zielińskiego, który później zaczął pracę nad Wiedźminem. Sebastian Zieliński wcześniej zrobił grę Mortar między innymi, a wcześniej jeszcze gry Intersalaris na Amigę. No, takie jakby strzeliny z perspektywy pierwszej osoby. Jakby tam nas zapoznano i ja podzieliłem się swoimi pomysłami, ja proponowałem, żeby, jako że wtedy jeszcze nie było licencji Wiedźmina dostępnej, bo wtedy jeszcze licencja Wiedźmina należała do Metropolis, które planowało w latach 90. zrobić grę z Wiedźminem. Ja proponowałem jakieś gry z uniwersum Games Workshop, bo ja sam wtedy bardzo dużo grałem w Warhammera, zwłaszcza w bitewnego Warhammera, grałem w Necromundę, grałem w Mordheima. Pokazałem, czym jest Mordheim, proponowałem, czy nie uderzyć do Games Workshop, żeby zrobić grę na licencji Mordheima, bo to świetny świat. Stary świat. W Games Workshop to było coś, czym wtedy żyłem. Były jeszcze inne propozycje, oczywiście padła też propozycja Wiedźmina, no ale nie da się, no bo licencja nie jest dostępna. Jednak po paru miesiącach okazało się, że licencja już była dostępna, że Metropolis tę licencję stracił, czy też ona po prostu wygasła. No i oczywiście na początku to miała być taka gierka, powiedzmy w stylu Baldur's Gate, ale nie RPG, tylko taka wtedy wyszła gra na konsolę, Dark Alliance bodajże to się nazywało, że po prostu rzut izometryczny i generalnie taka rozgrywka w stylu Diablo. Mnóstwo potworów, wypadające z nich przedmioty, które można było zbierać. Nie miały być generowane losowo tereny, bo tam silnik na to nie pozwalał, zresztą silnik miał dużo innych ograniczeń. Myśmy tylko chcieli jeszcze, przyjęli się za założenie, że jednak skoro robimy Wiedźmina, no to że będzie fajna fabuła, w tym sensie, że to nie będzie tylko zabijanie potworów, ale też będą zlecenia dla Wiedźmina, fajne questy, przy czym oczywiście cała akcja jakby tej gry się koncentrowała wokół po prostu zwyczajnie zabijania stworów. Ta gra, którą wtedy pokazywano, była mocno oparta ideowo na Baldur's Gate Dark Alliance, bo w ogóle tak naprawdę z Baldur's Gate Dark Alliance się wywodziła. Pierwsze plany były takie, żeby
kiedy licencja zostanie przejęta, wydać grę opartą, jakby jeśli chodzi o rzut izometryczny i styl graficzny podobną do Baldur's Gate, ponieważ CD Projekt planował zrobić port PC-towy tej gry. Zresztą chyba ten port PC-towy został zrobiony, tylko nie został nigdzie wydany, ponieważ Interplay upadł w międzyczasie. Taki był w zasadzie nawet pierwszy plan, że przed samym Wiedźminem zrobić port Baldur's Gate Dark Alliance. Tego nie udało się zrealizować z powodu upadku Interplaya. Postanowiono wykorzystać te doświadczenia związane z portowaniem silnika. Ostatecznie przeszło to na Wiedźmina. Scenariusz napisał do tego Jacek Komuda i Maciej Jurewicz. I było tak, że studio było w Łodzi, Jacek Komuda i Maciek w Warszawie, szefostwo w Warszawie. I to studio w Łodzi było tak bardzo, bardzo niezależne. Też jeśli chodzi o jego wielkość, 4 osoby, takie indie studio można powiedzieć. I ich zadaniem było jakby wykorzystanie tego scenariusza, który powstał, przygotowanie gry na jego podstawie, szybkie wydanie, rok maksymalnie. I to miał być tytuł AAA, tak, w ciągu roku powstający, robiony przez 4 osoby. I zarobienie, wydanie kolejnej części i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nad scenariuszem gry tam czuwało kilka osób przez ten cały okres jej produkcji. Na samym początku to był chyba Jacek Komuda z Maćkiem Jurewiczem. I w tej początkowej wersji scenariusza głównym bohaterem nie był Geralt, tylko był jakiś tam kolejny Wiedźmin, który gdzieś tam jakoś umknął tym wszystkim masakrom. Czy został wytrenowany w KR, nie pamiętam szczegółów. Pod koniec sagi coś się dzieje z Wiedźminem, co sprawia, że nie może pojawić się w grze. Przynajmniej myśmy tak zakładali, że nie może pojawić się w grze, bo założenia były takie, że trzymamy się bardzo, bardzo dokładnie książkowego pierwowzoru. Czyli wykorzystujemy jak najwięcej informacji z książek, ale nie modyfikujemy tego, co zostało napisane. Geralt miał się pojawić w jednym z epizodów dosłownie, na chwilę, gracz się w niego wcielał, po to, żeby głównego bohatera uratować. Myśmy się wtedy zdecydowali na takie rozwiązanie, dlatego że po prostu to były czasy, kiedy wyszedł ten nieszczęsny film i serial o Wiedźminie, który wszyscy źle wspominają. No i po prostu to było tak, że sądziliśmy, że ta postać Geralta jest jakaś taka dla fanów Andrzeja Sapkowskiego, no trochę jest taki bohater święty, że bardzo źle by ludzie zareagowali na to, że znowu Jezus Maria biorą Geralta, znowu jakieś bzdury o nim realizują, niezależnie od tego, czy w filmie, czy w grze, i postanowiliśmy, że zostawimy go w spokoju. No później oczywiście koncepcja się zmieniła w scenariuszu. Poza tym chcieliśmy zrobić tak, że, znaczy może taki był plan, żeby można było stworzyć własną postać i ją sobie ewoluować. I był też plan, żeby stworzyć Wiedźminkę. Żeby można było też mieć postać żeńską, czyli postać męska, żeńska. Można by ją tam sobie tworzyć jej model, modyfikować wygląd, oczywiście zmieniać imię. Tak jak w klasycznym RPG-u, tak? Że tworzymy własną postać od podstaw i miał być nawet etap z wybijaniem szczurów w podziemiach Kermoren, takich bardzo dużych, zmutowanych szczurów. I no, nie pojawił się, podziemia Kermoren się pojawiły, natomiast tych szczurów nie było. Ta pierwsza fabuła była ogromna, przeogromna. W ogóle graliśmy w nią w taki sposób standardowy w pen and paper. Przez jakiś czas mieliśmy sesje, które pokazywały ten świat od strony gracza, ale takiego klasycznego pen and paper. Tylko że ta fabuła była ogromna, była przeogromna. Pamiętam, że już na samym początku miało być podmorskie miasto i tego typu wielkie rzeczy. Ten scenariusz powstał i on był, jak go czytałem jako osoba znająca sagę i opowiadania, był fajny, było nam mnóstwo nawiązań, naprawdę całkiem sporo fajnych tekstów i ogólnie dużo ciekawych pomysłów. Części tego scenariusza zresztą zostały wykorzystane w grze finalnej, ale tak naprawdę ten scenariusz, ani Jacek chyba, ani Maciek nie chcieli pracować w CD Projekcie, a tak naprawdę praca nad grą wymagała ciągłych zmian scenariusza, bo pewnych rzeczy nie można było zrobić, pewne rzeczy były nieosiągalne, trzeba było dostosować pewne elementy rozgrywki do scenariusza, albo scenariusz lepiej do elementów rozgrywki, więc trzeba było
trzeba było zrobić coś, żeby mieć na miejscu osobę odpowiedzialną za scenariusz i stąd chyba zakończono współpracę z Jackiem Maćkiem. Scenariusz, bardzo wiele tej pierwszej wersji jest w ogóle w tym Wiedźminie, który się ukazał w tej pierwszej części. Na przykład to, że chociażby sama gra zaczyna się od tego, że jest atak na Kaer Morhen. Na Kaer Morhen bandyta, to był bodajże Rins, już nie pamiętam, ukradnie wiedźmińskie eliksiry, trzeba je odzyskać. Bardzo wiele postaci, bardzo wiele nawet dialogów z tej pierwszej wersji się zachowało. No tyle tylko, że w ogóle gra później uległa jakby rozbudowaniu, dlatego że po prostu pierwszy Wiedźmin, jak mówię, założenie ma być mniejszą produkcją, mniej ambitną, prostszą, no ale wyrósł z tego oczywiście gigantyczny RPG, nad którym CD Projekt Red spędził wiele lat. Sebastian Zieliński był moim pierwszym szefem w życiu. Był w porządku. Jako szef, bo sobie coś tam robił do tej naszej gry. Był programistą jedynym w zespole w Łodzi, więc nikt nie wiedział tak naprawdę do końca, czym się zajmuje. Było tak, że w studiu tam łódzkim były dwa pokoje, w jednym się zamykał Sebastian, a w tym drugim pomieszczeniu myśmy siedzieli i mogliśmy wejść, jak tam zapukamy, jakby mieliśmy audiencję ewentualnie. Więc powiedzmy, że ta współpraca od samego początku nie była najlepsza. Zresztą pamiętam, że twórcy scenariusza i Sebastian się wręcz nienawidzili. Oni nie mogli w ogóle nie byli w stanie z sobą rozmawiać normalnie. Ja miałem być taką osobą, która posłuży za interfejs pomiędzy programistą a twórcami scenariusza, ale będę jakby w stanie, będę kompatybilny z nimi oboma i będę w stanie z oboma stronami rozmawiać. Fajnie nam się pracowało oczywiście z Ryśkiem, który pomógł i bardzo niefajnie z pewnym człowiekiem, który był pierwszym programistą tego projektu i którym po prostu ja myślałem, że jak po pierwszym spotkaniu, jak go zobaczyłem, ja mu chciałem stołkiem głowę rozbić normalnie w restauracji w Warszawie. To człowiek po prostu tak tępy, że ja nie byłem w stanie, no nic mu do niego, że tak powiem, jakikolwiek argumentacja moja nie trafiła w ogóle do niego. Ja podam taki przykład na przykład. Myśmy robili do tej gry dialogi. Dialogi, jak wiadomo, w grze fabularnej nie da się ich spisać, że tak powiem, w formie papierowej, czy nawet w formie dokumentu wordowego, dlatego że gra fabularna, RPG komputerowe, te dialogi są złożone. One się raz wyświetlają takie, raz inne. Gracz ma możliwości wyboru, prawda? Jak wybierze taki, to później powstaje całe takie drzewo dialogowe. Myśmy chcieli, żeby jegomość stworzył nam edytor do dialogów, taki, żeby siąść po prostu i wszystko oddać w formacie elektronicznym. Okazało się, że jest to niemożliwe. Bo po prostu on sobie nie poradzi, nie chce, nie rozumie, a w ogóle nie wie, co my chcemy. W związku z czym oddaliśmy te dialogi w formie papierowej książki. To znaczy tak, zrobiliśmy je w edytorze Neverwinter Nights, Aurorze, no bo się nie dało inaczej. I z tej Aurory przeeksportowaliśmy po prostu pliki tekstowe, z czego powstała taka po prostu książka 600-stronicowa, jak gra paragrafowa. Po czym to pamiętam, że chyba chłopaki dostali i z takimi zdziwionymi minami przeglądali, co z tym teraz zrobić, jak to zaimplementować. No i stąd, znaczy z tego powodu, że nie było tej kompatybilności, nie było tej zgodności, mi było bardzo trudno z nim w ogóle rozmawiać na jakiekolwiek tematy. Podejrzewam, że on może mieć, nie wiem jak po tym czasie, tak, ale on może mieć podobne odczucia na mój temat, więc nie chciałbym absolutnie tutaj oceniać. To byłby trudny charakter, gdyby on robił gry całkowicie niezależne, czyli sam robi ewentualnie, nie wiem, z 2-3 osobami, które słuchają jego poleceń, to pewnie miałoby jakieś szanse. Zresztą on później wydał kilka gier, typu jak Wolfschanze, który nie jest dobrą grą. I wydał chyba też Tytusa, Romka i Atomka, jakąś taką platformówkę. Wszystko oparte na tym silniku. I pamiętam, że kiedy jakby ta współpraca została przerwana, to napisał taki długi list, czemu jego silnik jest najlepszym silnikiem na świecie w ogóle i najlepszym silnikiem do RPG-ów. Że nie ma innego silnika, który byłby w stanie zrobić to, co jego silnik. I to niech wystarczy na podsumowanie. I repeat, I will not tolerate desertion and retreat would constitute. You want to know why we suffer defeats? You want to know who is responsible for Stalingrad?
Sebastian Zieliński był człowiekiem, który na pewno odniósł sukces z tym, że udało mu się Mortyra wydać i nie tylko w Polsce, jak także na zachodzie. On tam się całkiem nieźle sprzedał, bo wtedy jeszcze FPS-ów nie było tak dużo. Miał nadzieję coś chyba więcej zrobić ze swoim silnikiem od Mortyra. No i pojawiła się okazja, żeby Wiedźmina na tym silniku zrobić. Natomiast wydaje mi się, że Sebastian Zieliński zupełnie nie czuł nigdy gier RPG. On nie przepadał za tymi grami, on lubił FPS-y i to był jego świat, tak? On stworzył najpierw na Amigę jeszcze taki projekt Intersalaris, czy Intercalaris, tak się w ogóle nazywał ten silnik, Calaris Engine się nazywał. I później ten silnik został przeniesiony na PC-ta, posłużył do stworzenia Mortyra, ale to był cały czas silnik, który swoje korzenie miał na Amidze. I stąd chyba wziął się ten Mortyr, że po prostu uznali, postanowili, że Sebastian pokieruje tymi pracami programistycznymi. On miał swój silnik, więc bez sensu dla niego byłoby brać silnik inny. Zmodyfikował tego Mortyra, żeby z FPS-a zrobić rzut z góry, tak jak Baldur's Gate Dark Alliance i stąd się wziął. Natomiast to był silnik, który miał tak nieprawdopodobną liczbę ograniczeń, że dobrze się stało. Wydaje mi się, że to nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem chyba wszystkich, oprócz Sebastiana Zielińskiego, że został Mortyr porzucony. On nadal wygląda na nieruchomych obrazkach całkiem ładnie. Tak, to mieliśmy też do czynienia z tym engine'em, ale to już w Mirage'u przy produkcji Mortyra 2. Ale mieliśmy spore kłopoty z tym engine'em i zdecydowaliśmy się na zupełnie inną grę. Teksturowanie odbywało się w czasie rzeczywistym i można było być zabitym przez Niemca, który był na przykład w korytarzu. Człowiek wrzuca tekstury, a to nagle spada strzał w plecy i postać mu ginie i musi dalej biegać tym korytarzem, żeby dojść do tego momentu, gdzie nie ma tych tekstur i dalej teksturować i rozglądając się nerwowo na boki. Po prostu nie było wyłączanych przeciwników w trakcie edycji. Podnosił adrenalinę. Człowiek się nie nudził przy teksturowaniu. Jednak stało się tak, że w zasadzie po 2 miesiącach mojej w Łodzi okazało się, że ta współpraca jednak nie jest możliwa na dłuższą metę. Nie ma żadnych perspektyw. W najlepszym wypadku wydamy grę, która znajdzie się od razu na jakiejś tam w gazetce, zostanie wydana, na pewno nie podbije świata, na pewno nie podbije nawet Polski, tak? Bo będzie po prostu produktem niskiej jakości. Ja trochę wcześniej miałem doświadczenia z modowaniem Half-Life'a pierwszego, właściwie tam się nauczyłem trochę o grach i widziałem pewne podobieństwa, bo to był takie silniki tej generacji, ale ten silnik wiedźminowy już trącił myszą. To były takie lata 80., 90. w sposobie robienia rzeczy, że tego się nie da, to musi takie być, bo to jest tak zaszyte, a to... Także było z tym trochę problemu, ale wiadomo było, że co ja wtedy mogłem. Narzekaliśmy, ale robiliśmy na tym, co było. Sebastian był spoko. Jak chciałem podwyżkę, to dał. A to, co się działo potem, jak przyjechała wierchuszka z Warszawy, między nimi, to nie wiem. Bo to się potem w kuluarach dowiadywaliśmy, że tam były jakieś niesnaski, ale ja też do końca się tym nie interesowałem. Trzeba było się przenieść do Warszawy. Przyjechali, zapytali się, czy zespołem przeniesiemy się do Warszawy, czyli my w trójkę. Musieliśmy podjąć decyzję. Poszliśmy sobie na piwo i podjęliśmy decyzję, że tak. I pojechaliśmy do Warszawy robić Wiedźmina. A Sebastian został w Łodzi. I już, to tak właściwie wyglądało. Sam Sebastian Zieliński stroni od kamer, ale drogą mailową wyjaśnił nam. Nie było propozycji przedłużania współpracy, było pytanie o kupno silnika gry, jednak cena 250 000 została odrzucona i nie pojawiła się kontroferta.
Ja osobiście byłem wypalony i przepracowany. Będąc organizatorem studia i głównym programistą, pobierałem symboliczne, aby nie użyć słowa nędzne, wynagrodzenie za pracę w spółce i już nie chciałem tego ciągnąć. CDP Red był startupem, który dochodowość miał osiągnąć za kilka lat. Spółka matka, CD Projekt, przechodził przez apogeum wojny z siecią Empik i każda wypłata wynagrodzenia, każdy zakup to był problem. A ja owszem, chciałem robić gry, ale chciałem też mieć normalne życie, takie jak ludzie w innych zawodach. A wtedy, w CD Projekt Red z 2003 roku, nie było na to szans. Taki oficjalny powód, który nam podano o przeniesieniu produkcji do Warszawy, był taki, że oni chcą mieć to na miejscu. I to było zrozumiałe. Tam jest lotnisko, tam jest CD Projekt, oni tam są, nie chcą tego robić w Łodzi. No i to było jasne. No, z każdego względu to była słuszna decyzja, no, biorąc pod uwagę, że to była warszawska firma. I oni chcieli to jakoś zrobić, dopilnować tego, no to musieli tak to zrobić. Kiedy przenieśliśmy się do Warszawy od maja czy od czerwca 2003 roku, i powiedziałem, było nas trzech grafików, jeden projektant, czy też zanieść, pozamiataj, czyli ja. Nie mieliśmy żadnego programisty, nie mieliśmy żadnego silnika, nic nie mieliśmy oprócz grafik koncepcyjnych, które zrobiliśmy, oprócz scenariusza, który był. To zabawnie wyglądało, bo był CD Projekt Niebieski, ten wydawniczy, który zajmował się wydawaniem gier, a nas wsadzili do jednej sali w trzech, jak się zdecydowaliśmy zostać w Warszawie, znaczy przeprowadzić z projektem. Mieliśmy od razu taka ciekawostka, mieliśmy budżet na całą grę, na wszystko, mieliśmy 1 000 000 złotych, tak? Czyli to jest, ile w dolarach, to powiedzmy 250, no powiedzmy niecałe 300 000 dolarów, tak? Miała być gra AAA, zrobiona przez 4 osoby bez programisty w ciągu roku. Takie były pierwsze założenia i z tego ja byłem rozliczany. Nikt nie wiedział, co z nami zrobić. No bo był moment wybierania silnika, bo z Sebastianem już współpraca się zakończyła, więc nie mogliśmy robić tego na starym silniku. Zostaliśmy bez gry, a trzeba było ją zrobić. Więc przede wszystkim postanowiliśmy zatrudnić jakiegoś programistę i znaleźć jakiś silnik, na którym by to działało. Ale to były wszystko silniki przede wszystkim do FPS-ów, to raz. Nie było wtedy jeszcze silników darmowych, więc one wszystkie były ekstremalnie drogie i użycie jednego silnika zużyłoby cały nasz budżet w zasadzie. Znaczy licencjonowanie. Nie mielibyśmy za co wydać grę. Znaczy za co nie wydać, no, za co ją zrobić, za co zapłacić ludziom i tak dalej. Więc ja postanowiłem, jako że wtedy rok wcześniej pracowałem nad polską wersją Neverwintera i znałem całkiem nieźle edytor Aurora i robiłem w nim sobie jakieś tam moduły. Pomyślałem, że zacznę prototypować Wiedźmina na Aurorze, żeby zobaczyć, jak w ogóle się historia rozwija. Wobec tego rzuciłem taki pomysł, żeby może użyć tego silnika i wywalić ten render graficzny, wstawić nasz i skorzystać z Aurory. To pozwoli nam na przyspieszenie prac i może nie rok, ale 2 i dałoby się coś zrobić. Ja rok wcześniej byłem w Kanadzie robić polską wersję Neverwintera i poznałem drogich doktorów, Grega ze Szczuka i Reja Muzykę. I nie wiem, tak jakoś się wtedy, tak nawiązaliśmy kontakt, a chłopaki, czyli Marcin i Michał, znali ich jeszcze jako dystrybutorzy i Baldur's się genialnie w Polsce sprzedał i pierwsza i druga część i tam w BioWare'ze stał na prominentnym miejscu w ich gablotce, polskie wydanie stało, więc jak powiedziałem, że Aurora ma że na Aurorze można by prototypować, to Michał zauważył, że rzeczywiście oni sami wspomnieli, że chcieliby ten silnik licencjonować, że może by się do nich udać, może by się z nimi skontaktować, a jako, że mamy dobre kontakty, może by się coś udało tam potargować. I ogólnie doszło do tego, że po paru miesiącach może nie targowań, tylko wymiany maili, została podpisana umowa, na podstawie której BioWare daje dostęp do silnika za śmieszną wtedy sumę, tak?
nie pamiętam, znaczy śmieszną w porównaniu do tych wszystkich silników takich jak Unreal czy CryEngine. Nie pamiętam, to chyba było $10,000 chyba, czy 10 albo $20,000. Prawda jest taka, że to nie był silnik przystosowany do licencjonowania. To tak naprawdę pierwszego dnia, jak my to dostaliśmy, ja to skompilowałem i z tego po prostu wyszedł Neverwinter Nights. Nikt się nie przejmował takimi rzeczami, że może warto pewne rzeczy dokumentować, że pewien kod może warto przeczyścić, w jakiś sposób go opisać. Nie, to po prostu były źródła wydanej gry. To się tak szumnie nazywało silnik Aurora, natomiast to absolutnie nie był silnik w takim dzisiejszym tego słowa znaczeniu jak Unreal czy Unity. Nie, absolutnie nie było coś takiego. To po prostu był zestaw narzędzi, były źródła i tyle. Musieliśmy przerobić silnik do swoich potrzeb. Właściwie krążą legendy o tym, że przepisaliśmy 90% kodu i myślę, że tak właściwie było, ponieważ podstawy tego silnika były zupełnie inne niż to, czego potrzebowaliśmy. Nam niepotrzebny był na przykład multiplayer. Wiedźmin był singlową grą i chcieliśmy też, żeby Wiedźmin pierwszy wyglądał lepiej niż RPG dotychczas, więc musieliśmy bardzo dużo zrobić zmian, wprowadzić zmian do tego silnika, do tej technologii. Pierwszy programista, który został zatrudniony, to był Paweł Czopa. To był mój przyjaciel z brzegu, którego ja wciągnąłem w lokalizację gier, który ze mną jeździł do Irlandii pracować nad Warcraftem trójką i nad Diablo, Lord of Destruction. I mi się z Pawłem bardzo dobrze pracowało, ale on był takim programistą, powiedzmy, narzędziowym bardziej, tak? Nie robił nigdy nic z grafiką, dobrze się orientował w językach programowania, natomiast nigdy też sam gry nie robił. Wiedział, jak podmieniać tekst, jak robić takie rzeczy, powiedzmy, właśnie narzędziowe bardziej. Ale pomógł nam w szukaniu kolejnych programistów, ponieważ był w stanie przynajmniej przeprowadzić jakikolwiek wywiad z programistą i się zapytać o rzeczy, o których ani ja, ani Adamy i Michał nie mieliśmy żadnego pojęcia. I zgłosiło się kilku programistów do nas, bo myśmy tam jakieś ogłoszenia na forach wrzucali, ale największe wrażenie zrobił Michał Iwanicki, który w lipcu się u nas pojawił. Był studentem Politechniki Łódzkiej i przyjechał, miał akurat wakacje i przyjechał ze swoją wersją renderera chyba do Quake'a. Jakieś super fikuśne efekty w Quake'u porobione. Ja grałem w Quake'a, więc od razu mi przypadł do gustu. Potem był nieprawdopodobnie sympatycznym człowiekiem. Fantastyczny człowiek. Rysław, ja Rysława strasznie lubię, ale Rysław przesadza. To naprawdę nie było nic co by mogło tak naprawdę, co było w jakikolwiek sposób unikatowego. Ja pamiętam, że nie chciałem się pokazywać na tej rozmowie z pustymi rękoma, więc stwierdziłem, że ja coś szybko napiszę. I pamiętam przez jakieś tam kilka dni stwierdziłem, że to ja napiszę, ponieważ do tej rozmowy kwalifikacyjnej było jeszcze kilka dni, więc stwierdziłem, że ja napiszę sobie renderer do poziomu do 3 Quake'a. I ja go tam szybko sam uszyłem, on jakoś wygląda, więc stwierdziłem, że spróbuję dodać jakieś dodatkową funkcjonalność. Tam, nie wiem, pamiętam, napisałem jakiś prosty bump mapping na ścianach, którego oryginalnie tam nie było. I chyba w zasadzie tyle, tak naprawdę. Te poziomy wyglądały jakoś sympatycznie, natomiast tam nie było tak naprawdę nic przesadnego. Po prostu jeden z najmilszych i najlepszych ludzi, jakich spotkałem w życiu. Nie, Rysław przesadza. Rysław tak zawsze gada. Za każdym razem, kiedy jest jakiś wywiad z Rysławem na temat pierwszego Wiedźmina, to Rysław właśnie wspominał o mnie i że ja tam strasznie dawałem radę, ale to jest naprawdę nieprawda. Te pierwsze miesiące w ogóle były ciekawe, bo ja byłem taką totalną świeżynką, ja umiałem programować, przynajmniej tak mi się wydawało. Byłem taką w sumie najbardziej technicznie zorientowaną osobą w tym projekcie. Dostaliśmy te kody źródłowe od Aurory, ja je zacząłem tam przeglądać. Próbowaliśmy wykombinować, co tam trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten cel, który chcieliśmy osiągnąć. Było w ogóle śmiesznie, bo
tak naprawdę nikt z nas nie znał się na robieniu gier, no bądźmy szczerzy. Byliśmy bandą amatorów tak naprawdę. I no, plan był taki, że tam w zasadzie trochę feature'ków się doszyje do tej Aurory i no, za jakieś 8-9 miesięcy to generalnie shipujemy grę, rok maksimum. No i mnie to nam się wydawało tak odrobinę podejrzane, natomiast tutaj są doświadczeni chłopaki, starsi, bo chłopaki mieli wtedy jakieś 27-28 lat, więc dla mnie byli wielkim autorytetem i no, mimo, że wydawało mi się to podejrzane, stwierdziłem, że no dobra, to lecimy z koksem. Wydaje mi się, że warto nadmienić to, że jakby te pierwsze plany stworzenia gry w ciągu roku, one były aż do momentu E3, tego na którym grę pokazaliśmy, cały czas szefostwo firmy chciało, żeby ta gra pojawiła się jeszcze w roku 2004. Ponieważ wcześniej CD Projekt wydawał gry BioWare w Polsce, były słynne lokalizacje Baldur's Gate, później Neverwinter Nights. Cały czas byliśmy w tych dobrych stosunkach z nimi. I wtedy w 2004 roku ustawili nam spotkania z prasą. Tak naprawdę wewnątrz swojego stoiska była taka mała kanciapa, gdzie mieliśmy pokazywać tę grę. Robiliśmy takie demo na to E3, gdzie chcieliśmy pokazać te najbardziej istotne elementy z późniejszej gry, czyli tak naprawdę te bardziej skomplikowane wybory moralne, ten świat, który nie jest taki czarno-biały. Halt! Who are ye? You don't look like a ghoul or zombie. So, what are you doing here? A master wants to see you. Jak myśmy mówili, ja, Jacek Brzeziński, Michał, mówiliśmy Marcinowi Michałowi, że to nie jest takie proste, że w ciągu roku się nie da, zwłaszcza bo nas było 15 osób, kiedy odchodziłem, było nas 15 osób. To nam nie wierzono, dopiero jak ludzie z prasy zagranicznej zobaczyli to demo i byli w szoku, że w 8 miesięcy nam się udało coś takiego osiągnąć i że to jest niemożliwe, że tak małym zespołem tak dużo udało się zrobić, to wtedy uwierzyli, że tak naprawdę potrzeba więcej czasu i potrzeba więcej środków, żeby tę grę na czas zrobić. Na czas, czyli powiedzmy koniec 2005 czy początek 2006 roku. No tak, to demo jakoś tam poszło, generalnie prasa była z niego dosyć zadowolona. My byliśmy trochę mniej z niego zadowoleni, bo tam było mnóstwo niedoróbek. Zaczęliśmy się zastanawiać tak naprawdę trochę bardziej nad tym story. Ktoś inny przejął pałeczkę w tym story i pojawiła się koncepcja, że tu jest taki silny bohater, Geralt, może po prostu z niego skorzystamy, zamiast próbować tworzyć nową postać zupełnie od zera. No, oczywiście potrzebne było jakieś wyjaśnienie, dlatego że Geralt startuje grę tak naprawdę nie posiadając żadnych umiejętności, więc pojawił się koncept tej amnezji, z którą zaczynał Geralt. Wtedy do nas przyszła Ola Cwalina i Ola przejęła stery projektu. I chyba w tym momencie też razem z Olą przyszedł Michał Kiciński i oni w dwójkę tak naprawdę nad projektem czuwali. Anegdotka o podejściu Michała Kicińskiego do naszego projektu. Michał rzadko był w biurze, wpadał jak meteor, mówił co zmienić i wypadał, ale była taka jedna sytuacja, która doskonale pokazuje, jak on podchodził i do nas, i do gry. A to chyba Adam Badowski wpadł na pomysł, żeby zrobić, jak są promienie światła, które wpadają przez okno, żeby zrobić tam takie wirujące płatki, takie drobinki kurzu, żeby taki fajny efekt graficzny. Michał to w mgnieniu oka przygotował jakieś tam czary-mary programistyczne, że udało się to wrzucić. Chłopcy przygotowali tekstury i dosłownie, nie wiem, w 2-3 godziny udało się zrobić super efekt, naprawdę. Tak przychodziły osoby z biura, tak wow, ale super, nie? Jak to świetnie wygląda. Wzięliśmy tam osoby z CD Projektu, żeby pokazać, bo to naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt. Myśmy dostali po godzinach, to nie wiem, była 20, coś 21. Wpada Michał Kiciński, tak wszyscy zadowoleni, chcemy coś pokazać, nie? Już zbieramy się wokół komputera. Michał tak patrzy, tak. Nie, ten kurz źle wiruje. Ja mam domek na wsi, ja wiem, jak kurz wiruje. Kurz odwrotnie wiruje. I wszyscy zadowoleni, tak nagle morale tak. Wiesz, i wszyscy to już może pójdziemy sobie, nie? Macie to zmienić, nie?
Michał bardzo chciał dążyć do doskonałości w pewnych kwestiach. To dotyczyło naprawdę bardzo, bardzo drobnych detali. Potrafiło być czasami ciężko właśnie z tego powodu, że Michał miał jakiś bardzo konkretny pomysł, w jaki sposób pewne rzeczy powinny wyglądać i to był bardzo często bardzo dobry pomysł, natomiast jego realizacja często wymagała niewspółmiernych środków do finalnego efektu. Jasne, bo tak naprawdę produkcja gier to jest jakaś tam sztuka kompromisów. Gdzieś trzeba pójść na kompromis, zrobić pewne rzeczy, może nie najlepiej jak się da, ale jak najlepiej się da z danymi środkami, z danym budżetem czasowym itd. I to czasami potrafiło być trudne. Chyba byliśmy pionierami w ogóle w stosowaniu mock-upów w grach w tej części świata, na pewno w Polsce. Pierwszy system, który wykorzystywaliśmy, to był bardzo stary, tradycyjny system oparty na kablach. Dosłownie, nie było jeszcze znaczników, tylko były kable, które były poprowadzone do niewielu znaczników. I wtedy skontaktowaliśmy się z Borysem Szyc, który był bardzo obiecującym aktorem, jednym z najbardziej obiecujących przez mojego przyjaciela. I zapytaliśmy, czy nie chciałby nam pomóc. Borys się zgodził. Pamiętam, Borys Szyc nagrywał mock-upy dla utopców. Było z tym tona zabawy. Na czworakach robił jakieś różne rzeczy i Borys się wyginał. I to było śmieszne, no, bo właściwie to tak Borys Szyc, znaczy ja nie wiedziałem, że to jest aktor wtedy. To jakby nie był zbyt chyba znany. Wtedy w tym 2003-2004 roku podglądaliśmy przez drzwi, że nam jakieś głupoty robią na podłodze. Ktoś na czworaka się wyginał, udaje, że je jakiegoś trupa. I te gule potem trafiły bodajże do jakiegoś dema właśnie na E3, to chyba na Grobli, czy gdzieś były wykorzystane. I te animacje to chyba po jakimś tam podczyszczeniu do samego końca były. W sklepie kupiliśmy wiadra, kupiliśmy te kije od szczotek, które miały jakby tam symbolizować broń. Daliśmy to temu Borysowi, on tym machał. Myśmy tam mieli spisane, w ogóle to było tak na wariackich papierach robione, bo nie mieliśmy dokładnego spisu animacji. Ja robiłem spis animacji, ale co chwilę wychodziło coś nowego. Tak sobie myślałem, że spędzimy nad tymi animacjami to kilka lat, nie? Bo co chwilę każdy gest to trzeba zanimować. Ja pamiętam, że trzymałem kable, wiązkę kabli za nim, a on starał się być jak najbardziej naturalny, mimo że był przywiązany po prostu do tych kabli. To było jakieś kuriozum. Dopiero potem zaczęliśmy jeździć do Francji, do Niemiec i stosować takie prawdziwe systemy mock-upowe i Borys nam bardzo pomógł. Myślę, że gdzieś jeszcze są, myślę, że jeszcze w dwójce mogły występować animacje, które przygotowywaliśmy z nim. Wiedzieliśmy, że walka na miecze to jest w ogóle podstawa systemu walki w Wiedźminie i nie chcieliśmy kopiować takich systemów point and click, w których jest tylko takie zamarkowany cios. Zacząłem szukać kontaktu do różnych bractw rycerskich, przez bractwa do szermierzy, do takich rekonstruktorów systemów walk ze średniowiecza albo w ogóle bronią białą. W ten sposób dotarliśmy do najważniejszych osób właśnie w kraju, ale skończyło się na rozpoczęciu współpracy z taką grupą wtedy kaskaderską, młodych, bardzo wysportowanych chłopaków, którzy pracowali właśnie jako kaskaderzy, a jednocześnie specjalizowali się zarówno w stylach walki, jak i w broni białej. Najważniejszą osobą, która była
najwięcej pracowała, najwięcej potu wylała w tym temacie, był Maciek Kwiatkowski, kaskader, z którym stworzyliśmy system walki do Wiedźmina I od podstaw. Pamiętam, że wymyślaliśmy te położenia, które miały pokazywać, czy to jest styl szybki, silny czy grupowy. To potem ewoluowało w kolejnych Wiedźminach, ale akurat tam bardzo, bardzo dużo czasu spędziliśmy na wymyślaniu tych ruchów, a jednocześnie staraliśmy się, żeby przechwycenie ruchu do animacji było w czasie rzeczywistym, czyli Maciek naprawdę się rozpędzał do tych prędkości kocich, żeby móc właśnie te kocie ruchy odwzorowywać w walce. Masę piruetów, przeskoków. No, pamiętam, że sesje przygotowawcze trwały godzinami. Chłopaki naprawdę wychodzili z takiej sesji mając 5 kg wagi mniej. I potem oczywiście ta współpraca była kontynuowana. To właściwie była moja odpowiedzialność, żeby stawić ten świat w takiej formule, którą właściwie znamy z tej serii. Przy czym to była długa historia, dlatego że wówczas najbardziej popularnymi grami były gry w takiej konwencji cartoonowej. I fantasy zaczęło się przez oczywiście Blizzard i parę innych firm kojarzyć z taką konwencją. Natomiast zupełnie nie pasowało to do Wiedźmina, czyli do takiego dark fantasy. Musieliśmy znaleźć bardziej realistyczną formułę. No i automatycznie pojawiły się też takie próby zrozumienia, jakie to są epoki, do czego się powinniśmy odnosić, czym się powinniśmy inspirować. I zakres tych inspiracji był dość szeroki, takich historycznych inspiracji, ponieważ można było się odnieść bezpośrednio do średniowiecza, bezpośrednio do renesansu, a także szukać dodatkowych inspiracji. Wtedy bardzo ważne były dla nas na przykład inspiracje, które płynęły z malarstwa niderlandzkiego, a to dlatego, że bardzo często mogliśmy korzystać z detalu, który się tam znajdował, detalu opisującego życie i realia historyczne. I jednocześnie zaczęliśmy eksplorować i kojarzyć Wiedźmina z tymi słowiańskimi elementami, które potem przywróciliśmy też w Wiedźminie III. One troszkę zniknęły w Wiedźminie II. W Wiedźminie III znów się pojawiły te wycinanki na ścianach, takie folklorystyczne elementy. Tak, ale to zaczęło się w Wiedźminie I. Cała produkcja ona miała różne etapy, ona miała różne części. Na początku jak było nas mniej, to wyglądało to inaczej, bo wtedy było powiedziane, o robimy wioskę, dobra, no to robimy wioskę, to zrobiliśmy wioskę. Albo robimy zamek, bo będzie zamek potrzebny tutaj na początku, bo to się dzieje w zamku, to robiliśmy zamek. A potem jak to się rozwinęło, to cały zespół grafików, których nas tam już paru było, to zamknęliśmy się na, ja nie wiem, 2-3 tygodnie w wynajętym specjalnie pomieszczeniu trochę dalej, żeby wymyśleć system robienia lokacji, stylesetów, porysować, porobić takie rzeczy, przygotowaliśmy materiały i zajmowaliśmy się tylko tym, byliśmy tam bez komputerów. Pracowaliśmy na papierze i układaliśmy to z kartek i mieliśmy jakąś listę lokacji, które będą potrzebne, tylko no ja się na przykład tą fabułą nigdy specjalnie nie przejmowałem, bo to była Vizima, była stara Vizima, była wioska pod Vizimą, było Kaer Morhen, mój kolega robił mordownię, którą po 1,5 miesiąca czy 2 miesiącach pracy nie została nigdy użyta w grze, wyleciała do kosza. Wiedźmin był robiony od E3 do E3, więc zrywy, robimy nowe demo na E3, to ja miałem bardziej wrażenie, że robimy na targi jakąś lokację, grupę lokacji, coś co będzie świetnie wyglądało, jak Grobla, tam zamek na Grobli, była taka lokacja, niż że robimy całą grę i łączymy te lokacje w całość. Ja do końca nie wiedziałem, które lokacje będą po czym, jak one będą w chronologii następowały. Jednym z głównych wyzwań z mojego punktu widzenia było to, że w grze mieliśmy pre-bake'owane oświetlenie, ono było przeliczane w Maxie i później gra korzystała z Lightmap, żeby oświetlić lokację.
I w tym momencie potrzebne było, żeby ta lightmapa się zmieniała w czasie dnia, bo wiadomo, oświetlenie w nocy będzie inne niż za dnia. Do tego dochodził jeszcze system pogodowy, czyli były jakieś takie proste heurystyki, co robić z tym oświetleniem w momencie, gdy zaczyna padać deszcz, jak przyciemniać te wszystkie poszczególne światła, więc tam były stworzone jakieś nieziemskie mechanizmy definiowania tego, w jaki sposób ta lightmapa powinna być blendowana. Wiadomo, dzisiaj jak ktoś by na to spojrzał, to by się złapał za głowę, bo wiadomo, robi się jakiś do tego wizualny edytor. Natomiast wtedy jakoś nie przyszło nam do głowy, że może warto poświęcić te kilka tygodni, zrobić porządny edytor. Po prostu wiele rzeczy robiło się po prostu po tak zwanej linii najmniejszego oporu, bo się spieszyliśmy. Ja osobiście jestem najbardziej dumny z Vizimy, z tej nowej Vizimy, bo to było takie moje dziecko, gdzie mogłem zrobić sporo architektury takiej, i to było takie bardzo customowe, ten plan, który zrobiliśmy z Adamem, tej lokacji, to potem fajnie było to wypełniać budynkami, bo to miasto było krzywe, trzeba było te budynki zmieniać, dopasowywać, żeby one tam pasowały. No i zadowolony jestem z wioski pod Vizimą. To też była fajna lokacja, taka sielska wieś polska. Tam był taki kościół i w tym kościele na wieży w oknie wystaje Mauser, takiego snajpera niemieckiego. Można go tam znaleźć. Jest tam, tak, to z szeregowca Ryana snajper. Zrobiliśmy takie plakaty, które były wieszane jako dekale na domach w Vizimie. Jako urozmaicenie lokacji, no i wypadało mieć jakieś fajne. To właściwie zaprojektowałem tam takie jakieś śmieszne rysunki i opisałem je takim fontem. To był jakiś taki font gruziński. On wyglądał wystarczająco egzotycznie, żeby nikt nie był w stanie tego przeczytać. Ale tam nie było tam jakichś strasznych przekleństw, ale wypisywałem tam jakieś głupoty na tych plakatach. Tak samo jak na drogowskazach i takich różnych rzeczach. To jakieś absurdalne zupełnie rzeczy wypisywałem. One coś znaczą, te rzeczy, tylko ja już sobie nie jestem w stanie przypomnieć, co tam wypisywałem. Chyba to wyglądało tak, że na samym początku fabułą Wiedźmina zajmowali się Jacek Komuda i Marcin Jurewicz. I ta fabuła była opisana w takiej dosyć opasłej książeczce, której ja w sumie nigdy nie widziałem, ale wiem, że istniała. I z tamtej fabuły do tego Wiedźmina, który został opublikowany w pudełku, w sumie nie przetrwało bardzo wiele. Znaczy przetrwało trochę pomysłów, parę postaci w zmienionej formie, parę nazwisk. Na przykład alchemik Kalkstein wywodzi się właśnie z tamtej fabuły. Pamiętam, że tamta stara historia właśnie spisana przez Komudę i Jurewicza, ona zawierała jakąś zagadkę związaną z Kalksteinem, na którą odpowiedź była trumna. Ale więcej nic nie pamiętam. Był ten scenariusz napisany przez Jacka Komudę, kiedyś tam, dawno. Jak ja przyszedłem, to on już był w zasadzie zupełnie nieaplikowalny, no bo w międzyczasie zmienił się bohater, został nim Geralt, który w pierwotnym scenariuszu występował jako jedna z postaci, w sensie z postaci niezależnych, gdzieś tam się przewijał w tle. Ten scenariusz podstawowy, w sensie ten Jacka Komudy, nie? To on się dział w czasach sagi, gra się działa 6 lat po zakończeniu sagi, więc dużo sytuacji, postaci, miejsc było no już on był niemożliwy do zrealizowania w tym momencie, jak przyszedłem. I był tam jakiś ogólny zarys scenariusza, który gdzieś tam, z tego co rozumiem, wyewoluował gdzieś z tego scenariusza komudowego. Były już jakieś lokacje zrobione, ich było całkiem sporo, niektóre do jakichś starych dem, inne do poprzednich wersji tej gry i w sumie nie do końca było wiadomo, co na nich się ma dziać, jak je wykorzystać. Było ileś lokacji, które były zaplanowane, ale nie były zrobione. Z postaciami było bardzo podobnie, w sensie część postaci już była. Był na przykład, nie wiem, zrobiony profesor, który w książce zginął
i ostatecznie, ponieważ model był zrobiony, no to w grze jest magistrem, nie? Jakby magister jest tylko dlatego w grze, żebyśmy, no, że trzeba było jakoś wykorzystać model, który już był gościa bandyty w okularach, nie? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. W pewnym momencie właśnie z jakiegoś powodu, nie pamiętam dokładnie jakiego, ta fabuła zaczęła być przerabiana. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby ją skrócić, a przy skracaniu okazało się, że właściwie trzeba to zrobić całkiem od nowa, bo ta historia niezbyt jest podatna na takie ciach. No i skracanie, ojej, w sumie wyszło nam już coś zupełnie innego, w sumie już nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanawiać, to róbmy tak, jak zaczęliśmy robić. No i w rezultacie od pewnego momentu to zaczęła być historia, w której wszystkie wydarzenia już przebiegają zupełnie inaczej, na trochę innych lokacjach, z tym, że nadal była to historia o kradzieży wiedźmińskich tajemnic, tak jak to było w tym oryginalnym scenariuszu. Wykradane są wiedźmińskie ingrediencje, które przyjmują formę. Zawsze myślałem o tym jak o takiej walizce, którą jak się otwiera, nie widać co w niej jest i tak bije taki blask złota. To jest takie śmieszne moje wspomnienie. I oczywiście na podstawie tych wiedźmińskich traw i połszynów budowana jest armia mutantów, która ma zdominować świat północnych królestw. To jest taki rdzeń fabularny, oczywiście on brzmi dość kontrowersyjnie, ale to co ważne i to co się obroniło, to sposób budowania postaci, relacji i ten taki mroczny aspekt świata ze wszystkimi tematami, które chcieliśmy wykorzystać jako komentarz do rzeczywistości. Te kwestie merytoryczne, tam byli fantastyczni ludzie, którzy mieli Wiedźmina w małym palcu, wiedzieli więcej o Wiedźminie niż wie Sapkowski. Jestem o tym przekonany. Wszystkie kwestie, które wiązały się z tym światem, z tym, co się w nim wydarzyło i tak dalej, to oni doskonale wiedzieli, naprawdę. I tak to wygląda, to znaczy po to był ten zespół, żeby każdy tam wniósł to, co potrafi wnieść najlepszego i byli specjaliści od Wiedźmina doskonale. Saga Andrzeja Sapkowskiego i opowiadania były dla nas Biblią. My bardzo panicznie baliśmy się złamać jakiekolwiek kanoniczne założenia, bo już przy pierwszym Wiedźminie wyszło, że jak się pojawia Tris, która nie ma blizn, tak jak było w książce, no to już jakby fani jakby wrzą. A wiadomo, że jakby grę się robi no, głównie dla fanów, tak? I jakby staramy się oczywiście poszerzać zawsze spektrum odbiorców, ale przede wszystkim no, to musi być spójne z książkami. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że jak się robi adaptację, to adaptacja się rządzi swoimi własnymi prawami, prawda? I właściwie istnieją, nie wiem, tak jak na przykład Lśnienie Kubricka i książka Kinga, to są dwie zupełnie inne rzeczy. I film jest bardzo dobry, książka jest bardzo dobra, prawda? I one są zrobione zupełnie inaczej. I Wiedźmin 1, on rzeczywiście mógł się wtedy wydawać troszeczkę dziwny, bo to jest historia o Wiedźminie Geralcie, w której na przykład nie ma Yennefer, w której nie ma Ciri i gracze rzeczywiście pytali się, hej, ale dlaczego Tris przejęła rolę Yennefer? No i rzeczywiście to było zasadne troszeczkę pytanie, ale nie ma czegoś takiego jak odstawanie adaptacji od materiału źródłowego. No to jest po prostu zupełnie inne dzieło, które bazuje po prostu na materiale źródłowym. Inną rzeczą jest rola jakiejś postaci, bo książki się dzieją w jakimś momencie w czasie. Te same postaci postawione w innym czasie po prostu się rozwijają, zmieniają. One nadal zachowują swoje cechy czy swoje osobowości, ale są w innym momencie w czasie, w innych warunkach, więc to jest naturalne, że zachowują się inaczej. I o tym, dlaczego relacja między Geraltem a Tris tak się rozwinęła w ten sposób, to ja zaraz mogę powiedzieć. I to jest jedna rzecz. W sensie, ja tego osobiście nie poczytuję jako coś, co stoi w sprzeczności z książkami, bo to jest po prostu poprowadzenie pewnych wątków w takich warunkach, jakie zostały Geralta na początku gry. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Sam problem Geralta, który powraca, w cudzysłowie z zaświatów, już jest wystarczająco trudny do wytłumaczenia i tak będziemy mieli dużo problemu z wyjaśnieniem, że za każdym razem spotykasz postaci, które bohater zna, ale gracz ich nie zna. Więc doszliśmy do wniosku, że
tak ważne postaci dla Geralta, jakimi są Yennefer i Ciri, one wymagają zupełnie osobnego potraktowania. To znaczy nie możemy postawić ich przed graczem, przed bohaterem tak, żeby Geralt powiedział: hej, wróciłem z zaświatów, ponoć ty jesteś Yennefer, a ponoć ty jesteś Ciri, nie? Tak mi powiedziano, że ciebie kocham, a ty jesteś moją przybraną córką. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. To też był jeden z powodów, dla których Geralt na pewno musiał mieć amnezję, bo gdyby on to pamiętał, no to wiedząc, kim jest, poleciałby za tą Ciri. Znowu. I za tą Yennefer, co zresztą robi w trójce. Jak już pod koniec dwójki odzyskuje pamięć, no to pierwsze co robi, to leci za Yennefer i Ciri. No ale w związku z tym mieliśmy Geralta, który wchodził w ten świat taki zupełnie z instynktami, z odruchami, ale bez pamięci. Trochę poszukując tego, kim jest. No i spotyka Triss, która kiedyś, wiesz, coś tam między nimi było. Tylko teraz on nic nie pamięta, a Yennefer nie ma na horyzoncie. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. A wygląd Triss to była strasznie kontrowersyjna rzecz też w czasie produkcji. W sensie, żeśmy się strasznie o tą Triss żarli. Głównie o głębokość jej dekoltu, o to, czy ma te blizny, czy nie ma tych blizn. I na to wpłynęło parę rzeczy. Jedną z nich jakby zupełnie nie do pominięcia przy grach to jest taka olbrzymia bezwładność produkcji. W sensie, jak jakiś model ktoś robi 3 miesiące, długo się robiło na tej technologii wtedy, zanim ten model wszedł do gry i potem trudno go zmienić. To nie jest tak jak Wiedźmin 3 czy 2, gdzie w tej technologii te postacie się ubiera, rozbiera i tak dalej. Tutaj model to był model. Więc czasami nawet decyzje, z których nie wszyscy byli zadowoleni, już po prostu nie dało się z nimi nic zrobić. A druga rzecz była taka, że myśmy wtedy tak stali trochę w rozkroku między tym, jak daleko trzeba pójść, żeby ta gra w ogóle miała szansę zaistnieć na zachodzie. No i tam tych decydentów było wielu i czasami ktoś przychodził i mówił, teraz w grach, jakby w gry grają młodzi, spoceni faceci. Główna bohaterka musi być atrakcyjna seksualnie. Musi mieć ten dekolt. I tyle. To wtedy jeszcze nie było tak, że Wiedźmin był jakąkolwiek marką. To było małe studio, które nie zrobiło jeszcze zupełnie żadnej gry, więc tam był jakiś poziom ryzyka, na które jakby ogół decydentów chciał pójść albo nie chciał pójść, nie? Więc raczej żeśmy z tym dekoltem Triss tak zostali. No i trzeba było sobie wymyślić, no dobra, no może przez te 6 lat, przy tej całej magii rekonstrukcyjnej, jaka w świecie Sapkowskiego jest, to se ten Bush zrobiła. Może se zrobiła, no. Swoją drogą w sezonie Bush, który wyszedł dużo później, są czarodziejki, które sobie robią bardzo dużo, więc w sumie się okazuje, że zupełnie, że to się dało uzasadnić w świecie. Okej, to zmieniało trochę postać, no ale może przez to, żeśmy mieli Triss, która była troszkę pewniejsza siebie, bo ona już w tej loży, już była częścią tej loży, Yennefer nie było już od iluś lat, jakby ona też już bardziej okrzepła, już może po prostu była kimś innym. To, że mi się osobiście ten model wydekoltowanej Triss, takiej skórzanej kietce, no nie podobał mi się, no ale to, wiesz, nie wszystko się podobało. Tam w ogóle było parę takich decyzji graficznych, które też były po to, żeby się jakoś przebić, pokazać jakąś odmienność, znaczy to, że elfy z jedynki, bo zobaczcie, że elfy w dwójce i trójce wyglądają już zupełnie inaczej, wiewiórki, a elfy w jedynce, one są takie trochę mongolskie, takie bardziej pierwotne, skóry, jakieś takie klamry w kształcie byków, takie podgolone czoła. To była jakaś taka wizja, która wyszła gdzieś z zespołu graficznego, nie wiem dokładnie kto był jej autorem, no i to było po to, żeby wejść na rynek z elfami, które na pierwszy rzut oka są inne niż elfy gdzieś w fantazji. I okej, to może było trochę poza kanonem, no ale też to była jakaś decyzja gdzieś tam z pograniczu rzeczy biznesowych. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. W grze jej strona graficzna no po prostu bywa, że dech zapiera. Jest naprawdę, to wygląda ładnie. Natomiast o reszcie powiedzieć mi jest trudno, tym bardziej, że no,
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jaka gra jest dobra, jaka jest zła. Nie grałem w żadną w życiu od czasów, kiedy jeszcze na Atari były takie te wielkości tabliczki czekolady i wtedy się wszyscy tym pasjonowali, ale to była sprawa, ja się pasjonowałem tym jakiś tydzień. Potem mi przeszło i jakoś nie wróciło. Andrzej Sapkowski wpływu na Wiedźmina nie miał żadnego, poza oczywiście zapłodnieniem wszystkich i tak dalej, swoją twórczością. Natomiast on tego wpływu nie miał, bo go nie chciał. I nie interesowało go to. Teraz oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja, mamy te dramy, pluje sobie w brodę i tak dalej. Mądry Polak po szkodzie. Kłopot był taki, że zespół naprawdę chciał. I to nie jest tak, że myśmy zabrali Sapkowskiemu jego dziecko i postanowiliśmy go tam zmasakrować i on teraz ma pretensje, tylko ci ludzie nie tylko bardzo mocno chcieli oddać to, co Sapkowski jakby stworzył, dobrze, dokonać dobrej, wiernej adaptacji, to jeszcze naprawdę był taki czas, kiedy zabiegano o jakby błogosławieństwo. I ja pamiętam, że była co najmniej jedna wizyta, nie wiem czy nawet nie dwie, ale była jedna wizyta, co do której pan Sapkowski przyszedł ze skwaszoną miną, jak to on zwykle, i obejrzał, i potem nawet jego reakcja była dość pozytywna, to znaczy może nie entuzjastyczna, ale odniósł się z takim przyjemnym, pokiwał głową i tak odniósł się z takim przyjemnym podejściem, prawdopodobnie nie wierząc, że cokolwiek z tego będzie i tak dalej. Ale próbowaliśmy, tak jak mówię, miał to w nosie generalnie. Kiedy sprzedawał prawa do pierwszego Wiedźmina jeszcze nie CD-Projektowi, tylko firmie Metropolis, to przykro mi bardzo, ale firma Metropolis, gdyby do mnie przyszła wtedy, w latach 90. i chciała kupić jakąś moją książkę ode mnie, żeby ją zaadaptować do gry komputerowej, to przyznam szczerze, że ja też bym w żadne z nich układy na procenty nie wchodził, bo ta firma była tak słaba i tak cienka, po prostu, że nie wierzył, że ta gra w ogóle dojdzie że ten produkt cały finalny ujrzy światło dzienne, i też bym się zdecydował lepiej mieć pieniądze w kieszeni niż po prostu procenty. CD Projekt, owszem, kilkakrotnie prosił mnie o pewnego rodzaju konsultacje i ja bardzo chętnie tych konsultacji udzieliłem. Czyli czymś tam grę wspomogłem. Natomiast o współpracy przy tworzeniu scenariusza nie było nigdy mowy. W związku z tym, co miałem się wcinać przed szereg, mówiąc szczerze, i tak, nawet gdyby propozycja była, to bym nie odmówił. Na samym początku napisałem chyba 2 czy 3 maile do pana Andrzeja. Chyba na jeden odpowiedział i grzecznie, tam się pytałem coś o jakąś postać, czy pochodzenie jakiegoś imienia, ale powiedział, że on w zasadzie się tym nie interesuje, bo już to nie jest jego problem, tak? Bo chyba zaproponowałem mu jakieś konsultacje, czy chciałby się zapoznać ze scenariuszem, czy pasuje mu, jak te postacie są wykorzystywane, jakie są odniesienia, powiedział, że mu to wszystko jedno jest, tak? Bo on w zasadzie sprzedał te prawa i potem miał na to wyłożone. Zresztą nie dziwię się, to był taki czysty układ. W 2 czy 3 momentach myśmy go jeszcze prosili o dodatkowe konsultacje. Nie wiem, podejrzewam, że pewno były jakieś tam dodatkowo płatne, ale tego nie jestem pewien. To było odnośnie jakichś tam planów dynastycznych Radowida i Temerii czy coś. Nie wiem, czy z tych konsultacji coś tam wyszło. Druga to dość dużo korespondencji odnośnie mapy, bo w sumie Karol Kowalczyk od nas wtedy tak naprawdę stworzył pierwszą jakby na potrzeby gry mapę poskładaną z tego, co było pisane w książkach. Ten świat w książkach nie jest spójny i tam te informacje nie spinają się w mapę, więc tam parę rzeczy trzeba było jakoś przegadać z Sapkowskim. No a trzecia rzecz to wysłaliśmy mu do konsultacji imiona postaci z gry, czy są w klimacie. I dostaliśmy odpowiedź, którą żeśmy zresztą wdrożyli, ale która była napisana w taki właściwy dla niego taki mega kąśliwy i sarkastyczny sposób. Znaczy pojechał po nas jak po burej kobyle, że w ogóle było tam jakieś, nie pamiętam dokładnego sformułowania, ale coś w stylu, że pytania w liście od niego było coś takiego, że użyte imiona są zupełnie niezgodne z aksjomatyką przyjętą przez Sapkowskiego, czy jakieś coś takiego. I tam parę razy nas ostro zapunktował. No i z jednej strony okej, no to był dobry feedback. Zmieniliśmy te imiona i było w porządku. Ale z drugiej strony musieliśmy to zwentylować. I jest pod koniec aktu 3, tam w leżu Kikimory, gdzie chyba ginie magister wtedy, Azar Javed ucieka. Jak przeszukamy, jest list, który chyba Javed pisał do magistra. Nie pamiętam, wydaje mi się, że Javed do magistra. Mogę mylić kto do kogo, w którym jedzie po nim jak po łysej kobyle za to, że coś tam źle realizuje jego złowrogie plany.
I wsadziliśmy tam 3-4 sformułowania z tego listu Sapkowskiego, tak praktycznie słowo w słowo. No i tak to. Byliśmy z tego dość zadowoleni. Notabene nalegam, żebyś nie nazywał go skurwysynem, albowiem taka onomastyka może być całkowicie nietrafna, rażąco niewłaściwa i kłócąca się z prawdą, a na pewno żałośnie prymitywna. Zakładam jedno, że znam ludzi, którzy przy tym pracowali, mówili mi mniej więcej, jakie mają założenia pracy i układania tego scenariusza i mając tylko takie informacje, sądzę, że to jednak mogło być dobre i to jest jeszcze, że to jest jakaś tam historia ciekawa, ale na dobry porządek do oceny takiej gry no, może być predestynowany tylko człowiek, który w nią grał, prawda? I który może powiedzieć, a znudziłem się po 15 minutach i rzuciłem to wszystko, albo o nie, grałem do całą noc, bo nie mogłem się oderwać. No ja niestety nie grałem, więc nie wiem, czy bym się oderwał, czy bym się nie oderwał, bo powiedzieć wiele tutaj nie mogę. Ja wtedy przeprowadziłem z nim wywiad przed premierą pierwszego Wiedźmina. Uznaliśmy, że skontaktujemy się z Andrzejem Sapkowskim. Wysłałem szereg pytań, no takich w miarę normalnych jak na wywiad. Tam co myśli o grze, czy poznał zespół, coś tam. Wszystkie odpowiedzi były takie jednozdaniowe, oburzone i krytyczne wobec gry. To znaczy było, czy poznał pan zespół? Odpowiedź brzmiała, byłem w tej firmie, poznałem jakichś ludzi, ale nie pamiętam. Uznaliśmy, że nie opublikujemy tego wywiadu, bo zależało nam, nie chcieliśmy po prostu tego robić w tej grze i jakoś podcinać jej skrzydeł, że autor książek ją krytykuje, bo z tego łatwo jest zrobić chwytliwy nagłówek, tylko że w tym momencie, w owym momencie to by tej grze zaszkodziło kompletnie bezpodstawnie. Ale Andrzej Sapkowski tak naprawdę nigdy przesadnie negatywnie się nie wypowiada na ten temat, wydaje mi się. Zawsze było tak, że on był dosyć zdziwiony, że to tak pozytywnie wyszło. Znaczy Andrzej Sapkowski może sobie trochę pluć w brodę, że tej umowy nie skonstruował w bardziej korzystny dla siebie sposób. Ale nie wydawało mi się, że kiedykolwiek powiedział cokolwiek negatywnego. Uważam go za wybitnego pisarza, jednego z najlepszych pisarzy, jakiego zrodziła polska ziemia. I uważam, że popełnia błąd, nie interesując, może nie tyle nie interesując, jakby nie krzyżując swojej twórczości z tym, co robią ludzie z CD Projektu, ponieważ błąd ten polega głównie na tym, że w tej chwili większość ludzi kojarzy Wiedźmina z gier, nie z książek. I może dojść do takiej sytuacji, której absolutnie mu nie życzę, ponieważ, jak już powiedziałem, uważam go za wybitnego pisarza, że jeśli powstanie któryś jeszcze Wiedźmin, a sądzę, że jednak powstanie jeszcze jakiś Wiedźmin, to jego twórczość będzie sprowadzona do roli fanfików. Że to Wiedźmin growy stanie się kanonem, a nie Wiedźmin książkowy stanie się kanonem. Powinno być tak, że moim zdaniem najlepiej było, gdyby nawiązał współpracę z CD Projektem taką, że on ich prowadzi pod względem fabularno właśnie kanonicznym. Pokazuje, jak ten świat powinien się rozwijać. A w tej chwili mamy dwa kierunki. Kierunek pisarza i kierunek twórców gry. Twórcy gry są na tyle mili, że starają się trzymać jak najbliżej książek. Są różnice, tak? Są różnice, jak ktoś grał w Wiedźmina III, tam nawet ich sporo wyłapie. Bo pewnie nie dało się pewnych rzeczy zgrać, a może nie dało się wszystkiego sprawdzić, jakby nie było takiej możliwości. Ale w tej chwili mamy dwa osobne światy. No, gdy ja dołączyłem do ekipy Wiedźmina, to projekt trwał już rzeczywiście chyba ponad 2 lata, ale wydaje mi się, że nie nazwałbym tego zaawansowanym stopniem. To było 2 lata pracy, ale to było 2 lata pracy, wydaje mi się, dość chaotyczne. To znaczy, problem Wiedźmina polegał na tym, Wiedźmina pierwszego, że bardzo długo tworzyła się to właściwie wizja, co to ma być za gra. Poza tym, że to miał być RPG z Wiedźminem i tak dalej, na podstawie Sapkowskiego, to cała reszta była gdzieś bardzo, bardzo niedookreślona jeszcze wtedy. Tam jeszcze był w sumie taki jeden moment, że wtedy chyba nie było jednego szefa projektu. W związku z tym to było troszkę tak, że artyści robili modele, postaci i przedmioty do swojego Wiedźmina, programiści szyli feature'y do swojego Wiedźmina,
design pisał długie, wielostronicowe dokumenty do swojego Wiedźmina, a QA to testowało tak, jak oni widzieli tego Wiedźmina i dawało feedback tak, jak oni widzieli i to się kompletnie nie trzymało kupy. Początkowo miałem się nie angażować w ten projekt, traktowałem to trochę takie, no dobra, muszę iść tam pracować, to będę robił swoje, niech się nie martwią, ale nie podobała mi się ta sytuacja, bo ten projekt nie było wiadomo właściwie, co to będzie za gra. No i zacząłem dzielić się doświadczeniami, no bo miałem najwięcej doświadczenia z całego tego zespołu, który tam funkcjonował. No, zacząłem się dzielić doświadczeniami co do samej produkcji, jak i do tego, co właściwie chcemy robić. No i w związku z powyższym w nagrodę, nazwijmy to, zostałem awansowany. Przestałem być programistą skryptowym na szczęście, bo programistą jestem średnim i zostałem przesunięty do managementu. No i tak powoli gdzieś tam w tej drabinie się piąłem. I to był chyba moment, w którym jakby wszyscy doszli kolektywnie do wniosku, że ten projekt tak naprawdę trzeba złapać za jaja przysłowiowe i go w końcu skończyć. I trzeba w końcu zacząć robić grę. Bo w międzyczasie zatrudnialiśmy cały czas masę ludzi, ich przybywało, dział kontroli jakości był już takiego z prawdziwego zdarzenia, w międzyczasie ze 3 razy wewnątrz tego projektu się przenieśliśmy i to był taki moment, w którym w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, dobrze, to my w końcu musimy zrobić tę grę. Zaczęła się kreować taka grupa dowodząca tym projektem. To byłem ja, to był Jacek Brzeziński, to był Adam Badowski i zaczęliśmy w sumie wypracowywać tego ostatecznego Wiedźmina, który powstał. Uporządkowaliśmy, zostało zatrudnionych dużo ludzi, którzy nam w tym pomogli. To nie tak, że to nasza zasługa, no, siadło 3 gości i powiedziało, to będzie tak i ten. Nie, tylko zaczęliśmy w sumie zastanawiać się, co zrobić, żeby Wiedźmin stał się Wiedźminem, w ogóle stał się grą, jakimś produktem. Bo to były do tej pory eksperymenty, co prawda z wielkim hukiem pokazywane na każdych tam targach E3 i tak dalej, ale nijak nie zbliżające się do czegoś, co bym nazwał grą. Tam jest taka chmura niepewności, bo wiesz, to był taki moment, gdzie się jako studio mocno motaliśmy, bo tak jak ja powtarzam, my byliśmy bandą smarkaczy, nikt z nas nie wiedział, jak się robi gry i my próbowaliśmy to wymyślać. Mieliśmy gigantyczne wsparcie finansowe z tej części wydawniczej tego projektu i mogliśmy sobie na to pozwolić, więc tam my próbowaliśmy, bo ta dyrekcja wiedziała, że tak naprawdę ta część wydawnicza w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasowej pewnie będzie mniej istotna z punktu widzenia biznesowego, natomiast więc trzeba się przerzucić na to robienie gier. Natomiast jako firma my to próbowaliśmy po prostu się tego nauczyć i metodą prób i błędów, więc to było jedno demo, drugie demo, zmieniamy trochę metodologię pracy, próbujemy czegoś jeszcze, próbujemy stworzyć kolejny system, żeby ta gra była ciekawsza, bardziej interesująca, próbujemy coś tam nowego wymyśleć i to były takie ciągłe iteracje, natomiast one się w niewielkim stopniu składały na finalną grę. Było dużo pracy wykonanej gdzieś tam pod spodem, walki właśnie chociażby z silnikiem, przerabianie którego było po prostu trudne. I dlatego myślę, że ta luka powstała, bo właśnie tak koło 2006 roku ten projekt został w końcu stwierdzono, dobra, my musimy go skończyć, więc zaczęliśmy go kończyć. Natomiast przez długi okres między 2004 a 2006 my po prostu się uczyliśmy. Jeżeli się robi rzeczy, których się nie robiło wcześniej i one są dość trudne i ambitne, bo Wiedźmin niewątpliwie był ambitnym projektem, no to nie dziwne, że nie udaje się dotrzymać pewnych terminów. Bo trudno je w jakiś sposób wyestymować, powiedzieć, że no, na pewno skończymy tą grę na ten termin. Na 2 miesiące przed wydaniem gry dostałem informację, żebym spojrzał na epilog gry, bo coś tam nie działa i nie wiedzą co. No ja w ten epilog wszedłem i tam nic nie działało. Musiałem przez miesiąc go przeszyć jakby od zera, zachowując te dialogi, które były i jakby plan wydarzeń, natomiast jakby trzeba było to zimplementować jeszcze raz, bo po prostu no tam nic nie było, tak? Więc to pokazuje jakby też stan wariactwa, jaki w tym projekcie był. Był nawet chyba, nie pamiętam teraz kto z programistów, kto fizycznie mieszkał przez tydzień albo 2 tygodnie w studio, bo przeprowadzał się z mieszkania do mieszkania, obsunął mu się remont i nie mógł się jeszcze wprowadzić do nowego.
starego już nie miał i zamieszkał w studio, no bo tam były prysznice, było gdzie spać i w ogóle. I najlepsze jest to, że przez pierwszych parę dni nikt tego nie zauważył, bo i tak wszyscy siedzieli w studio w tak dziwnych godzinach, tak późno wychodzili i tak wcześnie przychodzili, że po prostu wszyscy myśleli, że on jeszcze siedzi, albo już siedzi, albo po prostu odsypia jakąś tam nockę przy komputerze, więc no to tak było. Pamiętam, że były takie rzeczy, że bardzo długo, chyba z miesiąc, szukano osoby, która jest odpowiedzialna za quest To Samo, tak się nazywał, którego nie było w grze tak naprawdę. I potem dopiero po miesiącu doszli, że jest problem z lokalizacją i polskie znaki wywaliło i quest się nazywa Tożsamość. Żeśmy się jakieś, nie wiem, 9 miesięcy przed końcem produkcji zorientowali, że nie zdążymy zrobić wszystkich postaci i wszystkich lokacji. Znaczy zdążymy, 2 lata po premierze. No i wycięliśmy je. No i jakby spadło wtedy na mnie takie zadanie, no to słuchaj. Mamy zaplanowaną jakąś fabułę, jakąś tam, ale połowy tych lokacji nie będzie i połowy tych postaci nie będzie. Ale musimy opowiedzieć mniej więcej historię o tym samym, bo już żeśmy część opowiedzieli na zewnątrz, więc zróbmy coś z tym. No i to chyba były 3 tygodnie, bardzo ciężkie, w sensie bardzo ciężkie, bardzo burzliwe, z wieloma pomysłami, no bo trzeba było zrobić nowy konspekt, taki, wiesz, rozpisana ta fabuła na taką stronę A4, powiedzmy po akapicie na każdy z aktów i potem rozpisany każdy akt też na stronę A4 i przynajmniej ten konspekt klepnąć zarządem, żeby tam Michał Kiciński przystawił pieczątkę i powiedział, tak robimy. No i myśmy wtedy mieli bardzo różne pomysły, no bo tak żeśmy sobie pomyśleli, kurczę, no bo to było tak, zaczynamy w Kaer Morhen, idziemy do Wyzimy i potem żeśmy mieli przez jezioro popłynąć na południe, na coraz głębiej w ziemię Zakonu, to miało być jakieś elfie cmentarzysko i wielki finał miał być na zamku Zakonu, gdzie stawiamy oko w oko właśnie z Wielkim Mistrzem. I taki był pomysł. No ale wszystkiego od południa na Wyzimy już nie było. To w ogóle był przypadek, że zagrałem Wiedźmina, głos Wiedźmina. Ja byłem w studiu, nagrywałem, nie pamiętam dokładnie co to było, ale jakąś niedużą rzecz. I reżyser mnie zobaczył w studiu i powiedział, o właśnie, Rozen, wpadaj, może ty zrobimy próbkę głosu. No i zrobiłem tę próbkę głosu, fajną zresztą, w miarę. Więc od razu tam było widać, że byli zadowoleni. Chwilę odczekałem i potem się już sprawy potoczyły swoim torem. Także no, pamiętam dokładnie, pamiętam, że te materiały były chronione bardzo, więc tam nic nie mieliśmy na początku. Ja oczywiście czytałem Sapkowskiego, więc wiedziałem, o co chodzi. Natomiast mieliśmy tylko suchy tekst, trzeba było sobie całą tam resztę wyobrazić. Druga rzecz jest taka, że mieliśmy zaplanowaną mordownię i cały teren przed Kaer Morhen. Tylko to był sam początek gry. I zgodnie z tym, jaki świat jest, tam nikogo nie powinno być. Więc mieliśmy grę RPG opartą na interakcjach społecznych, gdzie pierwsze 2 lokacje, olbrzymie, są puste. Więc wszystkiego, o czym ta gra jest, to się tam w zasadzie nie da zrealizować. No i tak, albo byśmy musieli wymyślić jakiś powód, dla którego tam są ludzie, żeby gracz w miarę szybko zobaczył, że wchodzi z interakcji z ludźmi, no albo je wywalić z gry. A chcieliśmy mieć tę mordownię, wywaliliśmy ją i chcieliśmy mieć to jakby całe przedpole Kaer Morhen, które też żeśmy wywalili, no bo nie dało się tego zrobić. Ale przez chwilkę mieliśmy taki pomysł, że może niech Geralt odzyskuje pamięć na przedmieściach Wyzimy. I w sumie nie wie, kim jest. Oni mówią, jesteś Wiedźminem, on mówi, nie do końca wie, kim jest. Gdzieś tam ten wątek pewno Zakonu też jest, ale wszyscy mu mówią, wiesz, Wiedźmini mają takie swoje siedlisze, taki swój tajny zamek, taką bazę. Może tam są odpowiedzi. I tak żeśmy myśleli, że może tak obrócić tę historię, żeby Geralt przez tą samą Wyzimę, przez tą całe też starcia z tym zakonem i tak dalej, szedł i w końcu trafiał do tego Kaer Morhen akurat w momencie, w którym tam Wielki Mistrz, czy tam ci jego bandyci przyjeżdżają, żeby ukraść te wiedźmińskie tajemnice. Geralt tam przychodzi i w jednym momencie jakby pokonuje głównego złego i dowiaduje się, kim jest i spotyka innych wiedźminów i I myślę, że tu coś w tym mogłoby być, no ale żeśmy już obiecali, że zaczyna się od kradzieży wiedźmińskich tajemnic Kaer Morhen, więc Michał Kiciński powiedział nie. No i okej. W sensie, no ale to był taki moment, kiedy z takich wiedźmińskich wyborów ta gra mogła być zupełnie inna, gdyby tam się potoczyły rzeczy inaczej. Ja nie wiem, czy by była lepsza, ale mogłaby być zupełnie inna. No i potem żeśmy musieli po prostu to wszystko skompresować, więc żeśmy tą fabułę tak zawinęli w sobie i dlatego
koniec jest w siedzibie zakonu, która jest w Wyzimie, która jest tak naprawdę wydzielonym kawałkiem zamku Foltesta, żeśmy mieli jedną zrobioną lokację i zamknęliśmy jedne drzwi na głucho i po jednej stronie drzwi urzędował Foltest w jednym z kawałków gry, a po drugiej stronie drzwi był klasztor zakonu w drugim kawałku gry i udawaliśmy, że to są zupełnie inne miejsca, nie? No bo nie dało się tego jakoś inaczej zrobić. Dodaliśmy te lodowe pustkowia, które były fajnym pomysłem, w sensie takim jakby ciekawym miejscem na finał. Dużo na tym zyskały postaci, no bo żeśmy musieli obsadzić rolę modelami, które już mamy. Jak żeśmy wcześniej było zaplanowane, nie wiem, 3 elfich dowódców różnych komand przez całą grę, no to wszystko stał się jednym jej winem, bo ten model już był. Ale dzięki temu Ewin się stał ciekawą postacią, bo on gdzieś tam podróżował, miał jakieś swoje swoje cele, i wtedy żeśmy się tak naprawdę nauczyli, że wracające postaci są fajne, że rozwijające postaci są fajne, więc tam dużo dobrego z tego wynikło, ale dojście do tego było mega trudne i mega frustrujące wtedy. No, to był ciężki bardzo czas i złożyć tę grę to było duże wyzwanie, tak, na tym silniku i jeszcze z ludźmi, którzy, mówię, nie mieli takiego dużego doświadczenia, jak się to składa. Poza tym byliśmy małym zespołem wtedy, więc też jakby ciężko było znaleźć jakąś pomoc, tak, z zewnątrz, czy zapytać się kogoś, jak się to robi. Na swoich doświadczeniach tylko bazowaliśmy. Nie mieliśmy ludzi z zagranicy praktycznie w ogóle. No, mieliśmy ludzi zatrudnionych z branży polskiej, ale 3/4 to były świeżynki tak naprawdę, które dopiero zaczynały pracę w branży. Więc te opóźnienia wynikały z tego, że po prostu nie działały rzeczy. Wiedźmin 1 jednak trochę ludzi wziął do zaskoczenia. Wydaje mi się, że mimo tego, że te wersje preview, te, które były na targach i te, które były oceniane przez media, były odbierane pozytywnie i dawały nadzieję, to jednak gdy się ukazała gra, to ludzie dalej mieli problemy, żeby uwierzyć w to, że ona naprawdę jest tak dobra. Bo to była jednak mizeria w tych latach 2000, na samym początku, te pierwsze lata. Tych polskich gier, które gdzieś tam zbierały dobre oceny, było niewiele, już nie mówiąc o polskich grach, które by podbijały Zachód, bo one tam miały problemy i polscy wydawcy mieli problemy z tym, żeby zachodni wydawcy im płacili, odbierali pieniądze po latach albo się z nimi wozili po sądach. I to się wydawało, że na każdym odcinku ta polska branża gdzieś tam dostaje po głowie albo z powodu problemu z pieniędzmi własnymi albo cudzymi. A tutaj nagle ten Wiedźmin i świetne oceny, i świetne opinie ludzi, i masa ludzi gra, masa ludzi kupiła. To było coś takiego, że trudno było uwierzyć, że tak się dzieje. Ja zastanawiam się, ile z tego wynikało po prostu takiego lokalnego patriotyzmu. Tak naprawdę była jedną z pierwszych takich dużych polskich gier, które targetowała taki światowy rynek. Oczywiście my tam sobie gadaliśmy, że to targetujemy ten rynek AAA-ów. No, to nie był AAA jeszcze. Natomiast to była duża gra, miała gigantyczny marketing, także w Stanach i do tego była to gra o Wiedźminie, którego wiadomo, opowiadania Andrzeja Sapkowskiego na tym lokalnym rynku są bardzo popularne. Wiedźmin jest taką kultową postacią i ja myślę, że to wszystko się złożyło na to, że w Polsce Wiedźmin był bardzo entuzjastycznie odebrany. Na Zachodzie on był w miarę nieźle odebrany, natomiast to nie był ten entuzjazm, który był tu w Polsce. To była dobra gra. To jeśli nie mamy zaufania do samych siebie i do własnych mediów, to ja myślę, że te zachodnie recenzje nie pozostawiają wątpliwości, bo one jednak były dość przychylne i ludziom się podobało to zresztą, co się podobało potem w Trójce, czyli inny klimat. To nie był taki typowy komputerowy RPG, tylko jednak dzięki tej słowiańskiej otoczce i takiemu niebanalnemu lawirowaniu między dobrem a złem, to było coś jednak wyjątkowego. Oczywiście nie była gra, która zebrała wtedy 250 nagród gier roku. Tutaj musiało trochę wody w Wiśle upłynąć, ale wydaje mi się, że odbiór był ogólnie dobry, nie tylko u nas. Jak pamiętam pierwszego Wiedźmina, to pamiętam, że przede wszystkim mi się w nim klimat podobał i podobało mi się to, że ten świat Sapkowskiego został fajnie oddany w tym sensie odcieni szarości. To zawsze było ważne w serii Wiedźmin, że dobro to nie jest do końca dobro, zło to nie jest do końca zło, tylko to jest wszystko trochę kwestia interpretacji. I bardzo mi się to podobało w tej grze. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci.
Poza tym ogromnie mi się podobała warstwa językowa, to jak zostały napisane dialogi. No, wielką przyjemnością było po prostu takie czytanie tej gry w cudzysłowie. I jak to wspominam dzisiaj, to pamiętam, że ta gra jest taka, dużo jest w niej błota i deszczu. Tak pamiętam, że to jest taka gra, taka brudna gra. A w sumie jak się lubi hardkorowe RPG, to zawsze się ceni błoto i brud. Na przykład mam taką niestety przypadłość, że te gry w pewnym sensie, które robimy, mnie kastrują potem na kilka miesięcy po wydaniu. Ja nie mogę patrzeć na grę, na naszą grę oraz na grę, która na przykład jest w tym momencie na rynku jakąś nową grę, dlatego że porównuję, że patrzę, że można było to zrobić inaczej, lepiej. No i oczywiście te emocje opadają. Druga rzecz, którą pamiętam, to to, że ja się uważałem za króla świata, że zrobiliśmy coś niezwykłego. I to było bardzo infantylne. Pamiętam, że pojechałem do Pixara, do moich znajomych i oczywiście czułem dumę, że zrobiliśmy Wiedźmina, a oni nic o tym nie wiedzieli. I wydawało mi się, że to no to się dowiedzą, na pewno się dowiedzą, ale wtedy oczywiście tytuł ze względów, wielu względów, to był pierwsza nasza gra PC-towa, więc nie była tak popularna w Stanach Zjednoczonych, to jednak miałem wewnętrzne poczucie jakiegoś zwycięstwa i tego, co mi w sumie pozostało, ponieważ uważam, że praca w grach i w ogóle w tego typu rozrywce jest rzeczą prestiżową, po prostu tak totalnie prestiżową, że to jest ogromne szczęście móc pracować po prostu z kreatywnymi ludźmi i robić światy, budować je, opisywać, przetwarzać i czasami o tym zapominam, ale nie na długo. Mam nadzieję, że większość naszych kolegów tutaj ze studia myśli tak samo o tej pracy. Było tak, że stwierdziliśmy, że fajnie by było coś takiego zrobić, fajnie by było mieć konsolową wersję Wiedźmina, natomiast zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że wewnętrznie nie mamy ani do tego sił przerobowych, ani ekspertyzy, bo nikt z nas nie miał absolutnie żadnego doświadczenia z programowaniem na konsolę. Więc stwierdziliśmy, że fajnie by było znaleźć zewnętrzne studio, które się tym zajmie. I koniec końców stanęło na Widescreen Games, takim studiu z Lyonu, z Francji. W założeniach to on się miał różnić tylko niewiele. No, musiał się różnić sterowaniem, wiadomo, bezpośrednie sterowanie postacią, bo mamy pada. Trzeba przyznać, że Wiedźmin, jeśli chodzi o walkę, czy też poruszanie jedynka, to był taką dość toporną grą, bo to taki był point and click w zasadzie. Myśmy bardzo dużo poświęcili czasu prototypowania, bo był też wewnętrzny team w CD Projekcie, który jakby zajął się zrobieniem tego sterowania, tak żeby nie było problemów przy tej komunikacji z Francuzami, żeby oni nie musieli zgadywać, co my chcemy zrobić, tylko pokazaliśmy im po prostu, tak ma to wyglądać. No to sterowanie. Była trochę zmieniona walka, no bo wiadomo, że nie jakieś tam sekwencje, tam też były jakieś sekwencje planowane, ale plus weszły jakieś dodatkowe uniki, trochę takich elementów było zmienionych. Cała reszta w teorii miała być taka sama. Takie było założenie, że te same lokacje, ten sam świat, tak samo ładnie, nowe czasy. Pamiętajmy, że mówimy o grze sprzed 10 lat. Tak, ja byłem odpowiedzialny za tą grę i jeździłem, właściwie spędziłem 6 miesięcy we Francji, w Lyonie, próbując po pierwsze zrobić demo. Zrobiliśmy demo, które okazało się na tyle sukcesem, tyle się podobało, że podpisaliśmy umowę wydawniczą na Wiedźmina Rise of the White Wolf, ale potem okazało się, że dokończenie tego projektu z tym zespołem, który właściwie pracuje jak najemnicy, czyli nie ma takiego poziomu zaangażowania, emocji związanych z tytułem jak my, a my od nich tego żądamy, oczekujemy, że stopniowo ta współpraca była wygaszana, aż w końcu po prostu podjęliśmy decyzję, że tego się nie da zrobić. Oczywiście winy jest sporo po obu stronach. To jest tak, że
ten pomysł nie był, ten plan na tą konsolową, na ten port konsolowy nie był najlepszy. Ten partner, który został wybrany, nie został wybrany zbyt szczęśliwie. No i okazuje się, że no, CD Projekt jednak nie we wszystkim, co robi, ma takie szczęście, jakie ma. I już, no to był taki, no czasem robi się w biznesie pewne rzeczy, które nie wychodzą, to jest normalne. I w tym aspekcie strasznie dużo się nauczyliśmy, takiej twardości i konsekwencji, ponieważ mogliśmy wtedy odpuścić i próbować kontynuować ten projekt i skończyć z czymś na 7/10, ale zdecydowaliśmy się na wielkim ryzyku finansowym zamknąć ten projekt i po prostu budować coś, co uznamy za nasze i odpowiedniej w jakości. I to była bardzo trudna decyzja, ponieważ pamiętam, że naprawdę bladzi rozmawialiśmy z naszymi partnerami z Zachodu, że podejmujemy taką decyzję, że ona jest nieodwołalna, że nie chcemy tego kontynuować. Pierwszy Wiedźmin był jedną z najważniejszych gier w historii game devu w Polsce. Chociaż myślę, że to ma znaczenie bardziej może symboliczne niż że ta gra sama w sobie taka była, bo to jest początek jednak no, tej drogi, która doprowadziła do tego, że Polska wyprodukowała de facto jedną z najlepszych gier w ogóle w historii, nie? Którą był Wiedźmin 3 według krytyków na całym świecie, według no, praktycznie wszystkich. I no to jest początek jakiejś drogi i to też jeszcze nie tylko CD Projekt tak naprawdę w tym oczywiście uczestniczy, tylko polski game dev w pewnym momencie chwycił wiatr w żagle i stał się szanowany na świecie. I Wiedźmin był takim kamieniem milowym, myślę. No właśnie, nie wiem jaką tu legendę trzeba zbudować tego Wiedźmina. To był ciekawy projekt, myślę, dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Z wielu aspektów. Oczywiście on miał dużo negatywnych stron. CD Projekt, dużo się mówi o tych negatywnych stronach Wiedźminów ogólnie, prawda? Bo to nie dotyczy jedynki, to dotyczy właściwie wszystkich Wiedźminów. To gdzieś tam jest zawsze trochę zamiatane pod dywan i przykrywane tym blichtrem, sławą i pieniędzmi. Także to jest też ciekawy pod tym aspektem projekt. Ja rozumiem, bo to już w tej chwili to jest poważna firma, ona musi dbać o swoją reputację i za wszelką cenę już w tej chwili. Szkoda, że trochę się o tym nie mówi, to znaczy ja to mam już tam kosę z nimi, wiadomo, bo ja przy różnych okazjach wypominam te ciemne strony także tej branży, a to nie dotyczy tylko CD Projektu, żeby nie było, to tych ciemnych stron branży jest sporo, ale CD Projekt rzeczywiście jest też, on jest takim chłopcem z plakatu, jeśli chodzi o sukces, ale też wydaje mi się, że jest trochę chłopcem z plakatu, jeśli chodzi o negatywne strony. Szkoda, że się o tym jakoś tak nie mówi więcej. Ja lubię przygody i pracowałem w wielu firmach. Często tą pracę zmieniałem. CD Projekt wspominam dobrze, no bo to takie lata mojej zawodowej młodości, taki pierwszy projekt. To było fajne, robiłem Wiedźmina, realizowałem się, ale nie wróciłbym tam być trybikiem w maszynie. Czułbym, że miałbym mały wpływ na projekt, nie taki jak kiedyś mogłem mieć, co było dla mnie bardzo cenne, że mogłem mieć wpływ na to, jak całość wygląda. To teraz robiłbym po prostu asety, czułbym się zastępowalny przez kogokolwiek innego ze świata. Cały czas jestem w kontakcie z wieloma osobami, które poznałem przy pracach nad Wiedźminem I i to jest jakby dla mnie największa lekcja, którą z tego projektu wyniosłem, to poznałem mnóstwo fantastycznych osób, z którymi jestem w kontakcie i to jest i za to mogę być wdzięczny, tak? Jakby nie skończyło się to tak, jak chciałem wtedy, żeby się skończyło, bo ja chciałem pracować przy Wiedźminie, to uważałem, że to jest moje dziecko, moje wychuchane i ten zespół, który z tymi ręcami zebrałem i zespół, z którym mi się super współpracowało, jakby z dnia na dzień straciłem. Ale tak z perspektywy czasu jakby dobrze na tym wyszedłem. To była bardzo dobra nauczka.
Nauczka brzmi negatywnie. To była dobra lekcja. To była dobra lekcja, z której mam nadzieję wyciągnąłem pewne wnioski i udało mi się tak pokierować życiem, że jest dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, w którym miejscu się znajduję, aczkolwiek trochę zmęczony swoją pracą, więc gdybym mógł sobie zrobić przerwę od lokalizacji i zająć się właśnie projektowaniem, czemu nie? Czemu nie? To, co na mnie zrobiło wrażenie, to też to, że ten zespół tak skupiony na pracy i że wszystkim naprawdę bardzo zależało, więc jeżeli grający mają z tego frajdę, to nam jest niezmiernie miło, bo naprawdę bardzo, bardzo nam zależało, żeby to tak właśnie wyglądało. Nie chodziło tylko o forsę, w ogóle w aktorstwie rzadko kiedy chodzi o pieniądze. Nam głównie zależy na tym, żeby to było zrobione dobrze. I najbardziej się cieszymy, jak ktoś tam przy tym ekranie siedzi, stuka i jest fajnie, wow, jakie prawdziwe to wszystko i w ogóle identyfikuje się z bohaterem i to jest dla nas największa nagroda. Więc jeżeli tak jest, to jest super. Ja nie wiem, czy ja miałem okazję kiedykolwiek wszystkim podziękować za tą współpracę, bo mieliśmy w trakcie tworzenia Wiedźmina pierwszego szczególnie dołki i górki i bardzo wiele emocji wiązało się ze współpracą z zespołami. Było sporo osób, które się przewinęły przez studio, którzy już z nami nie pracują. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo emocji wyzwalało się każdego dnia tutaj na Jagiellońskiej. Ja chciałem wszystkim tym osobom, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność współpracować, podziękować za to, co zrobiliśmy w Wiedźminie pierwszym. Ja najbardziej się widziałem w roli jego konia, muszę powiedzieć Płotki, ale nikt mnie nie chciał wsadzić w tej roli. No co prawda w dodatku, ale ja już wtedy grałem Wiedźmina, więc niestety nie mogłem, ale bardzo chętnie bym zagrał Płotkę. Jakby był film na przykład, to chętnie bym się ucharakteryzował i grał Płotkę. Tak, dostaliśmy pewnego dnia takie bloczki do notesów i ja sobie stwierdziłem, że będę robił żurawie z origami. Tego się pozbywam, za to dziękuję i składamy żuraw. Nie jest może najlepszym żurawem. Interesowałem się wtedy airsoftem, miałem jakieś takie repliki, strzelaliśmy w pracy z pistoletu, bawiliśmy się, jakieś tam picie było po godzinach pracy, z tego co pamiętam. I Karol Kowalczyk tak machnął pistoletem, że taki metalowy magazynek wyleciał z tego pistoletu łukiem, przywalił mi w nos i rozciął nos, miałem krew mi leciała. Śmiesznie było. Takie zabawy między kolegami.